Ecol Unicon jest czołowym polskim producentem rozwiązań dla ochrony wód.
Wierzymy, że każdego dnia możemy przyczyniać się do poprawy środowiska naturalnego, dlatego w interesie środowiska działamy bez kompromisów, wykorzystując posiadane doświadczenie, wiedzę i kompetencje naszej kadry inżynierskiej. Posiadamy 4 zakłady produkcyjne w Polsce, szeroką sieć doradców techniczno-handlowych oraz ekip serwisowych i wykonawczych. Nasze produkty z sukcesem eksportujemy również na rynki zagraniczne na całym świecie. Przez ponad 25 lat zamontowaliśmy około 11 000 pompowni i tłoczni ścieków. Zbudowaliśmy 600 zbiorników retencyjnych. Dostarczyliśmy ponad 30 000 separatorów substancji ropopochodnych oraz 450 oczyszczalni ścieków. Z dumą możemy powiedzieć, że średnio w każdym powiecie w Polsce ponad 100 naszych urządzeń przyczynia się do ochrony wód, a naszymi rozwiązaniami wsparliśmy ponad 50 000 klientów. Produkujemy i dostarczamy rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zbiorniki retencyjne Hydrozon, separatory i osadniki, pompownie wód opadowych, pompownie i tłocznie ścieków oraz oczyszczalnie Biofit. Oferujemy również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze. Wszystkie te rozwiązania wspiera nowoczesny system Boomerang Smart służący do efektywnego zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach WOD-CAM. Ochrona środowiska wodnego jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon to nie tylko realizacja celów biznesowych, to sztuka ochrony wód. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze Ecol Unicon. Ja nazywam się Paulina Marcinkowska i w naszym filmie odpowiadam za organizację webinarów. Zanim rozpoczniemy i zanim też przejdziemy do tematu dzisiejszego spotkania, gdybym mogła prosić o potwierdzenie na czacie, czy na pewno nas dobrze widać i słychać, ale myślę, że testowaliśmy i że będzie wszystko w porządku. Super, dziękuję serdecznie. Przed nami kolejne spotkanie z cyklu Smart Eksploatator i temat dzisiejszego webinaru rzeczywiście jest taki wybitnie eksploatacyjny, o czym zresztą pewnie Państwo się przekonali, czytając opis zaproszenia na to wydarzenie, bo będziemy się właśnie zajmować, czy skoncentrujemy naszą uwagę na prawidłowej eksploatacji układów podczyszczających, czyli separatorów i osadników. I zgodnie też z naszym agentem będziemy na to temat poruszać z 2 perspektyw, prawnej i tej też praktyki serwisowej codziennej. Stąd też właśnie, żeby pokazać, z jakich przepisów konkretne obowiązki eksploatacyjne wynikają. No i właśnie też dlatego nasz webinar, spotkanie poprowadzą moi koledzy. Zbigniew Musik, kierownik realizacji serwisowych, którego już Państwo widzicie, i Maciej Szczerba, i też kierownik działu prawnego w Ecol Unicon. Maciej, gdybyś też mógł się podłączyć z kamerą, żebyśmy mieli pewność, że wszystko działa. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Okej, to w takim razie tylko, już widzę. Dobrze, to u mnie też działa. I zanim przejdziemy też do właściwej części merytorycznej, zanim przekażę głos kolegom, chciałabym też Państwa od razu zaprosić na nasz kolejny webinar, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, dokładnie też o tej porze, we wtorek o godzinie 11. Wtedy z kolei będziemy mówić o przelewach burzowych i Szymon Mieczarek pokaże też, jak działają przelewy burzowe. Mamy taką aplikację interaktywną, która to fajnie pokazuje, jak określone też inwestycje mogą ograniczyć liczbę zrzutów burzowych i ich ładunek. Więc też jakby tu dziś zapraszam Państwa na ten webinar, za chwilę wkleję link do rejestracji na czacie, żeby też było Państwu wygodniej się do nas dołączyć. I ostatnia kwestia organizacyjna, bo też Państwo zawsze o to pytacie. Spotkanie potrwa na pewno godzinę, znając moich kolegów, ale no mam nadzieję, że w tym takim czasie się zmieścimy. Oczywiście na koniec przewidziana jest też sesja pytań i odpowiedzi, więc proszę w międzyczasie, gdyby się nasunęły jakieś pytania, oczywiście zaraz na koniec do nich wrócimy. I jeszcze jedna kwestia, no to oczywiście osoby zarejestrowane otrzymają dostęp do nagrania, więc proszę dać nam dobę i na pewno to nagranie do tego webinaru u Państwa będzie na skrzynkach mailowych, na tych, na których Państwo się rejestrowali na ten webinar. I ostatnia kwestia, zachęcam do pozostania z nami do końca, bo też mamy dla Państwa małą atrakcję, konkurs na koniec i na pewno wszystkie osoby, które będą uważały,
poradzą sobie z tym tematem. Właśnie będzie taki konkurs, zadamy 3 pytania i też wtedy w ciągu doby poinformujemy, kto wygrał, a to pytanie będzie właśnie, nie wiem, czy będzie widać, plecak od nas funkcjonalny z kieszenią na laptopa, więc myślę, że też taki przydatny gadżet, który gdzieś tam może nam ułatwić codzienne życie. Tyle z mojej strony. Gdyby były oczywiście jakieś pytania, też takie organizacyjne, to proszę też informować mnie na czacie, ja tam śledzę i póki co oddaję głos kolegom. Witam ponownie jeszcze raz Państwa. Jeśli chodzi, zaczęlibyśmy, bo temat dzisiejszego webinaru dotyczy aktów prawnych, głównie skupionych na separatorach. Więc zanim przejdziemy, oddam głos mojemu koledze Maćkowi, który będzie wyjaśniał aspekty prawne. Chciałem tylko, żebyśmy wszyscy mniej więcej wiedzieli o tym, czym jest separator i do czego on służy. Więc tak, jeśli chodzi o separator, jest to urządzenie służące do oddzielania i oczyszczania cieczy. W przypadku urządzeń wodkań z reguły służy do oczyszczania substancji ropopochodnych, wtedy mamy do czynienia z separatorami ropopochodnymi, lub tłuszczu, wtedy mamy separatory tłuszczowe, nazywane też tłuszczownikami potocznie. W separatorach ropopochodnych Ekolunikom proponuje separatory lamelowe, ten po lewej stronie, i po prawej stronie mamy separator koalescencyjny, gdzie jest to charakterystyczna kolumna koalescencyjna. Przy separatorze zalecamy, i jest to stosowane bardzo często, jest też osadnik. Osadnik jest to urządzenie, którego zadaniem jest separowanie zawiesiń. Odpowiada za podczyszczanie wód opadowych i ścieków z większych nieczystości, ułatwiając neutralizację zanieczyszczeń na dalszych etapach. Zalecamy, to z reguły tak jest też projektowane, że przed separatorem jest osadnik, który właśnie wyłapuje piaski i tak dalej, żeby separator już skupił się na tym, co ma, czyli na przykład na łapaniu ropopochodnych. W ofercie Ekolunikom znajdujemy oferujemy dwa typy osadników. Są to osadniki poziome i wirowe. A jeśli chodzi o osadniki poziome, to jest ten po lewej, po prawej ten wirowy. W poziomym oczyszczanie, opadanie tych elementów cięższych odbywa się po prostu poprzez przepływ poziomy i powolne opadanie tych cząstek, które są cięższe od wody, a w wirowym dodatkowo jest to wzmocnione ruchem wirowym, ruchem odśrodkowym. Jak już mniej więcej wiemy, co to są za urządzenia, jak one działają, to oddam głos koledze. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz sprawdzę tylko, czy mi się przełącza ta prezentacja. Tak, jak najbardziej. Dzisiejszy temat dotyczy obowiązków prawnych użytkowników separatorów, czy też osadników, generalnie należących do rodzaju urządzeń oczyszczających czy podczyszczających. Natomiast stąd też z uwagi na to, że materia, która dotyczy ogólnie obowiązków prawnych, co do kwestii obejmujących urządzenia, które służą do ochrony środowiska, jest dosyć bogata i bardzo rozbudowana, także ten webinar na pewno dzisiaj nie pozwala na wyczerpanie wszechstronne tematu. Spokojnie można było tego zrobić konferencję bądź osobne szkolenie. Stąd też dzisiaj skupimy się tylko na takich stricte obowiązkach, jeden z ważniejszych, które Państwu chcemy pokazać, i będą one dotyczyły tylko tych urządzeń, które są już wmontowane w instalację, czyli generalnie nie będziemy mówić o kwestii, która również mogła być osobnym webinarem, czyli tego, czy przepisy prawa i kiedy nakazują montowanie tego typu urządzeń. Niemniej jednak troszkę tylko zahaczę o ten temat, żeby Państwu nakreślić pewien kontekst, w którym będziemy mówili stricte o tych obowiązkach prawnych dotyczących eksploatacji i ich konsekwencji. Także ja się skupię na tych kwestiach prawnych. Zbyszek jeszcze przejmie głos pod koniec i powie o skutkach technicznych, ekonomicznych braku prawidłowej eksploatacji tych urządzeń. Stąd też tak myślę, że Państwo wyjdą z tego webinaru przynajmniej z kompleksową wiedzą co do tego, jak to mniej więcej wygląda w praktyce. Stąd też
Obiecuję, będę mówił krótko. Ja wiem, że tutaj były sugestie odnośnie tego. No, prawnicy tak mają, że lubię mówić na tematy prawne bardzo rozbudowanie, ale biorąc pod uwagę, że zakładam, że tutaj Państwo są praktykami, i ceniąc i Państwa czas, będę mówił bardzo skrótowo i jak najkrócej i jak najbardziej treściwie, żeby wskazać tylko te jak najbardziej praktyczne obowiązki. Chciałbym zacząć od takiego nietypowego trochę tematu, żeby Państwu zasygnalizować jedną rzecz, bo tak jak mówiłem, nie będziemy się skupiać na tym, kiedy prawo nakazuje bądź sugeruje instalowanie tych urządzeń ochrony środowiska, ale tylko tak, żeby liznąć temat, chciałbym Państwu nakreślić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię systemu ochrony prawa środowiska w Europie i w Polsce, bo jak Państwo zapewne wiecie, system ten oczywiście, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Unii Europejskiej, zaczyna się od samej góry, są to dyrektywy różnego rodzaju, w tym dyrektywa ściekowa, potem schodzi przez układ aktów implementacyjnych, jakimi są ustawy poszczególnych, w Polsce są to ustawy, bądź też rozporządzenia jako wykonawcze do ustaw, które mają na celu zaimplementowanie tych obowiązków konkretnie pod dany system prawa w Unii Europejskiej. Z uwagi, że są to dyrektywy, a nie rozporządzenia, tutaj prawodawstwo unijne pozwala krajom dostosować ten system tak, aby on odpowiadał najbardziej wymaganiom danego kraju, bo jak wiemy, jak Państwo pewnie podróżujecie po Europie, różne kraje posiadają różne systemy środowiskowe, stąd też ten obowiązek ochrony tego środowiska może być w różnych krajach inny. I oczywiście system generalnie ochrony środowiska, jeżeli chodzi o przepisy, przyjął taki model, w którym wskazuje zakazy, bardzo rzadko nakazy oraz wskazuje odgórnie na poziomie aktów prawa powszechnie obowiązującego pewne normy środowiskowe, które ustawodawca uważa za bezpieczne, które następnie są emitowane do środowiska. Bez względu na to, czy są to pyły, czy to są gazy, czy to są wody, to jakby zasada, co do zasady, mówię o bardzo ogólnej i tak upraszczając maksymalnie, zasady jest to, że raczej przyjmujemy wskazujemy pewne pułapy, wskazujemy rodzaje substancji, które są szczególnie szkodliwe dla środowiska oraz ich dopuszczalne stężenia w zależności od tego, jaka to jest materia, i ustawodawca raczej powierza to, w jaki sposób będzie te pułapy, te normy środowiskowe zostaną osiągnięte, już w kwestii stricte wykonawczej, projektantom, inżynierom, którzy projektując i realizując daną inwestycję, dany obiekt, już będą najlepiej wiedzieć, w jaki sposób, jaki układ, jakie urządzenia dobrać, zastosować po to, żeby te emisje do środowiska były żeby one zawierały te normy określone przez ustawodawcę. Czy one są stricte zawsze bezpieczne, czy nie, to już jest kwestia ochrony środowiska i specjalistów od ochrony środowiska. Ja mówię tylko o tym, że są najczęściej publikowane te normy, które wskazują, które prawo polskie uważa, że są bezpieczne, i jeżeli Państwo w swoich układach, w swoich zakładach pracy, w inwestycjach i obiektach będziecie mieli urządzenia, które te normy zapewnią, no to możemy przyjąć, że spełniacie te normy i nie grożą wam żadne konsekwencje prawne ze strony różnego rodzaju organów. To jest jakby generalna zasada. My się oczywiście skupimy tylko na kwestiach ochrony wód, bo tego dotyczy nasz webinar i będziemy mówić o aktach prawnych, które głównie dotyczą tego, przy czym będzie to przede wszystkim prawo wodne i najważniejszy chyba akt prawny, który Państwa dotyczy, czyli rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi w sprawie substancji szczególnie szkodliwych. To jeszcze tytuł jest bardzo długi, skomplikowany, jeszcze będzie czas, żeby go tutaj rozwinąć, ale na ten moment sugeruję, że generalnie będziemy się opierać o te przepisy, z tym, że chciałbym Państwu pokazać pewien wyjątek, znaczy pewien nie wyjątek, pewien obowiązek, który jest przy innej ustawie, która jest jakby trochę obok ustawy prawo wodnej, który jest ilustracją tego, że ustawodawca czasami wprost nakazuje, to jest ten nakaz, który bardzo rzadko się pojawia, bo najczęściej zakazuje, ale nakazuje dokonanie pewnej czynności, a dwa, że niestety
pomimo usilnych, chociaż nie wiem czy prób, ale tak przyjął ustawodawca, że niestety te normy, te przepisy prawa, z których interpretujemy normy, które bezpośrednio nakładają na państwa obowiązki, są niestety rozsiane po wielu aktach i prawnych, i ich zebranie i przeanalizowanie to zawsze jest ogromny wysiłek, zważywszy na to, że no prawo, jak Państwo wiecie, zawsze było i jest trudną materią i skomplikowaną. Natomiast to jest taki ilustrujący przykład, że nie tylko prawo wodne i rozporządzenie wykonawcze, ale jeżeli Państwo posiadają specyficzną inwestycję, Państwa obowiązek może być określony też dodatkowo w innym akcie prawnym. I takim przykładem, który tutaj Państwu chciałem pokazać, jest artykuł 10, punkt 2 ustawy, znanej pewnie Państwu wielu osobom, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który dotyczy dostawcy ścieków przemysłowych. Ścieki przemysłowe, dla przypomnienia, są to ścieki, które nie są ściekami bytowymi lub wodami opadowymi, roztopowymi, którymi głównie będziemy się dzisiaj zajmować, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, czyli generalnie w wyniku pewnego rodzaju działalności gospodarczej, a także będące ich mieszaniny ze ściekami innego podmiotu odprowadzane urządzeniami kanalizacji tego zakładu. Więc jakby ten przepis jest jakby wyjątkiem takim, który dotyczy stricte po pierwsze dostawcy ścieków przemysłowych, czyli tych ścieków powstających w wyniku tej określonej działalności gospodarczej, wprowadzanych do kanalizacji, którzy to dostawcy są zobowiązani do zainstalowania jeszcze wewnętrznie na etapie inwestycji, czyli przed tym, zanim to pójdzie do dalszej kanalizacji, urządzenia podczyszczającego ścieki i jego prawidłowej eksploatacji. Czyli są tu dwa obowiązki, raz, że musi być zainstalowany, a dwa, że musi być prawidłowo eksploatowany. I to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj ten obowiązek co do zasady oczyszczania ścieków spoczywa na innych instytucjach, jest to zadanie własne gminy, najczęściej się odbywa to przecież w oczyszczalniach ścieków, przy określonego rodzaju aglomeracjach, buduje się przez całe sieci instalacji sanitarnej, gdzie te ścieki spływają do oczyszczalni, są czyszczane do odpowiednich norm, żeby potem jakościowych, środowiskowych, żeby potem je wypuścić do środowiska w sposób oczyszczony, bezpieczny. Niemniej jednak są czasami takie metody ustawodawców, którzy przerzucają pewne obowiązki trochę wcześniej. Wiadomo, że koszt wszystkich tych instalacji ponosi wtedy ten użytkownik, przedsiębiorca najczęściej. Jest odpowiedzialny za to, żeby dobrać to urządzenie, kupić, zainstalować i jeszcze je dodatkowo eksploatować. I na etapie instalacji ściekowej jeszcze wewnętrznej jakby w zakładzie przed wypuszczeniem dalej. To jest taka trochę metoda. Ostatnio głośno też było o niej przy zmianach dyrektywy ściekowej, która nałożyła dodatkowe obowiązki na wytwórców ścieków, właściwie na branżę farmaceutyczną, co ruszyło poruszenie dosyć duże, poszły też skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To tak tylko woli ciekawostki, ponieważ ta metoda była trochę inna, że przy czwartym etapie oczyszczenia ścieków chce się nałożyć obowiązki finansowe na pewne branże przemysłu. Na początku jest to farmaceutyczny, kosmetyczny, potem nie wyklucza się, tak jak ta nowelizacja wskazała, jeszcze innych kolejnych branż, które mogą być objęte tym obowiązkiem, przy czym zasada będzie taka, że oczyszczy to oczyszczalnia ścieków, natomiast pieniądze za to będą musieli dopłacić dodatkowo te firmy. No, tego typu metody czasami ustawodawca czy prawodawca unijny czy narzuca, trzeba być po prostu tego świadomym. Tutaj oczywiście nie rozstrzygamy tego, czy to jest słuszne, czy nie, to już pozostawiam jakby innej dyskusji, ale trzeba mieć świadomość, że tak jest, więc jeżeli Państwo są dostawcą takich ścieków, musicie mieć świadomość tego obowiązku. Co do zasady raczej będzie to tutaj na linii państwa, zakład, przedsiębiorstwo WOTKAN, te kwestie, i oni raczej tutaj wyjątkowo mogą to kontrolować, mogą nakładać dodatkowe obowiązki umownie, bądź też sugerować, że proszę Państwa, no proszę to doczyścić bardziej, bo inaczej tego nie bierzemy, no ale warto tego pilnować, no bo może to też skończyć jakimiś konsekwencjami, jeżeli chodzi o naruszenie norm środowiskowych, o czym w tych konsekwencjach później jeszcze będę wspominał.
Dodatkowo jeszcze są obowiązki takie doprecyzowujące ten obowiązek określony w tej ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu wody, zbiorowym odprowadzaniu ścieków w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy, które mówi o tym, że instalacja tych urządzeń podczyszczającej musi się odbywać zgodnie z najlepszymi dostępnymi współcześnie oczywiście technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na środowisko. To jest taka też metoda, którą ustawodawca wprost nie nakazuje oczywiście stosowania pewnych rodzajów urządzeń oczyszczających, czy też tutaj podczyszczających, ale ona stosowana jest też w innych przepisach, które też dzisiaj pokażemy Państwu, która mówi o tym pośrednio jakby wymusza. To znaczy musicie, żeby ten medium dostało się do środowiska, musi być i osiągnąć pewne parametry, musi być oczyszczone czy podczyszczone do pewnych granic, w zależności od tego, jaka to jest, mówię teraz o zasadzie ogólnej, bo to inna kwestia jest, jeżeli to idzie do wód i do wód podziemnych, gdzie jest generalne, co do zasady generalne zakazy, ale są, czy też idzie to do gruntu, czy do urządzeń wodnych, to do powietrza i tak dalej. Zasada jest jednak taka, że te instalacje muszą spełniać te odpowiednie normy. Tutaj wyjątkowo jeszcze bardziej ustawodawca trochę naciska na to, żeby mieć to urządzenie, które ma być najlepsze i uwzględniające wszystkie ograniczenia oddziaływania na środowisko, czyli jakby państwo prosi Państwa, żebyście zainstalowali urządzenie, które to urządzenie będzie najlepszym z możliwych, jeżeli chodzi oczywiście o te kwestie dostawy ścieków przemysłowych. Kolejny obowiązek z tego rozporządzenia dotyczy nie tyle instalacji, co eksploatacji, czy eksploatując własną sieć i urządzenie, to urządzenie podczyszczające, musicie Państwo postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska. To jest generalnie to sama zasada pośredniego jakby oddziaływania, czy wskazania Państwu, że te urządzenia muszą spełniać te normy środowiskowe. Teraz przejdziemy, proszę Państwa, na grunt prawa wodnego, czyli najbardziej interesującej nas ustawy, przy czym najważniejsze dla praktyki i najbliższym aktem prawnym dla osób, które eksploatują separatory, osadniki, jest rozporządzenie ministra gospodarki i żeglugi śródlądowej z dnia 19 lipca w sprawie, uwaga, długi tytuł, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, to jest jedna rzecz, oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. No, najczęściej te urządzenia, o których mówimy dzisiaj, dotyczą tego ostatniej części tego zdania, tej nazwy tego rozporządzenia. Niemniej jednak ten cały akt jest najważniejszym aktem tak naprawdę praktycznym dla samej praktyki osób, które zajmują się oczyszczaniem ścieków i odprowadzaniem czy ścieków, czy wód opadowych do jakby kolejnego etapu i najbliższych. Zwracam uwagę taką, że to jest najbardziej aktualne rozporządzenie, dlatego że czasami szukając tych przepisów, czy w Google'ach, czy przez ChatGPT, nie daj Boże, tutaj przestrzegam najbardziej, potrafi wyrzucić jakby stare rozporządzenia w tej sprawie. Czasami nawet jeszcze z 2006 roku, one były potem uchylone. Najświeższy akt prawny, który reguluje te kwestie póki co, jest z roku 2019 i to jest to rozporządzenie, o którym dzisiaj będziemy mówić. Przyjrzyjmy się bliżej temu przepisowi, bo on jest dosyć ważny dla tych głównych obowiązków, jakie Państwo posiadają w związku z eksploatacją separatora bądź też osadnika jako urządzenia oczyszczającego. Aha, jeszcze jedna taka uwaga. Czasami ustawodawca, używając nazewnictwa, mówi o urządzeniu podczyszczającym, a czasami o urządzeniu oczyszczającym, co będziemy później. Generalnie z tego, co orientowałem się wśród ekspertów, nie jestem inżynierem środowiskowym, czy sanitarnym, broń Boże, ale co do zasady są pewne różnice, tu pewnie Zbyszek mógłby więcej powiedzieć, natomiast tutaj jakby bez względu na to w przypadku tych urządzeń podczyszczających, w zależności od rodzaju mediów, od rodzaju działalności, jaką się prowadzi, może być też to użyte te urządzenia oczyszczające, ale więc te nazewnictwo
ustawodawcy to bym tak specjalnie nie naciskał na to, żeby to skupiać się na interpretacji, bo i tak ostatecznie najważniejsze jest to, co jest w pozwoleniu wodnoprawnym, najważniejsze jest to, co zostanie zaprojektowane przez odpowiednich inżynierów i projektantów. To taka dygresja na boku, bo później będzie się też pojawiło te trochę zamiennie w tym mojej prezentacji urządzenie oczyszczające, podczyszczające, to żeby Państwo wiedzieli, że chodzi mi wyłącznie o to samo, czyli o separatory, osadniki, o których dzisiaj mówimy. Paragraf 17 ustęp 1 tego rozporządzenia, które jest rozporządzeniem wykonawczym już do ustawy Prawo wodne, wydanym w oparciu o artykuł 99 tej ustawy, stanowi mianowicie, dotyczy ono kwestii wód roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii krajowych, wojewódzkich, powiatowych, klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 hektara w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 litrów na sekundę na 1 hektar. To jest te takie doprecyzowujące cechy są tutaj niezwykle ważne, chociażby z tego względu, że jeżeli obowiązek dany jest określony, czy uprawnienie w tym przypadku jest określone, uzależnione tak naprawdę od opadów atmosferycznych, to ciężko jest mówić o tym, że kiedy ono nastąpi. To znaczy, one są jakby, te czynniki są określone w oparciu o te opady i tak dalej, ale co do zasady opady są siłą wyższą. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę, czy pomimo tego, że są już próby jak najbardziej pracy nad modelowaniem opadów w oparciu o sztuczną inteligencję, w oparciu o zbierane dane historyczne, w połączeniu z danymi meteorologicznymi. I to jest bardzo ciekawy aspekt, który się zobaczymy, jak rozwinie. Niemniej jednak, tak czy inaczej, jeżeli chcemy skorzystać z tego uprawnienia wprowadzania wód do urządzeń wodnych lub czy wód opadowych, roztopowych do wód lub urządzeń wodnych, to musimy być przygotowani na to, że taki opad nastąpi. Czy on nastąpi, czy nie nastąpi, tak czy inaczej, nasze urządzenie musi spełniać te wymogi. Punkt drugi, mówi o innego rodzaju obiektach i trochę z tego względu, że trochę inne parametry do nich przy badaniu tej przesłanki, która uprawnia potem do wprowadzania tych wód opadowych, określa je trochę w oparciu o inne parametry. Tak? Czyli dotyczy obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów, o częstości występowania co najmniej jeden raz w roku i w czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstające z opadów o natężeniu 77 litrów na sekundę na 1 hektar. W tych przypadkach, przy tego rodzaju obiektach, wody opadowe lub roztopowe mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w artykule 75a ustawy Prawo wodne, zaraz Państwu pokażę ten przepis, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczającej w ilościach przekraczających 100 mg zawiesiny ogólnej oraz 15 mg na litr węglowodorów ropopochodnych. Siłą rzeczy, co prawda nie ma wprost wskazane tutaj, że musi tu być jakieś urządzenie, ale wiadomo jest, że nic innego jak tylko to urządzenie oczyszczające dane, czy to będzie separator, tak, czy osadnik, w zależności od tego, jaki będzie to medium w tych wodach ujęte, musi być zainstalowane. Bo czasami jest tak, że przepisy, nakładając te pewne obowiązki ogólnie, nie mówią o danym urządzeniu, ale siłą rzeczy, z uwagi na rodzaj, czy to zanieczyszczeń, czy to obiektu, nie ma innej opcji, aby w danym miejscu zamontować separator, a w danym miejscu zamontować osadnik, czy jakiekolwiek inne urządzenie tego typu. Niemniej jednak, co za zasady, w przepisach jest zakaz wprowadzania wód roztopowych. I to jest, tutaj mamy do czynienia z taką dziwną konstrukcją, że mamy generalny zakaz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych bezpośrednio do wód podziemnych czy do urządzeń wodnych, przy czym jest to dopuszczalne, jeżeli będą spełnione pewne warunki. Czyli
musicie Państwo się zmieścić w tym wyjątku po to, żeby móc zastosować te urządzenia. Chociaż wiadomo jest, że one powszechnie są stosowane. No ale taka jest koncepcja i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o kwestię regulacji prawnej tego typu zadań. To jest ciekawe, relacja tego przepisu, którym paragrafu 17 rozporządzenia do artykułu 70 jest bardzo ciekawa. Jeżeli Państwo się tu przyjrzą, możecie zobaczyć jedną rzecz, że z jednej strony ten przepis statuuje zakaz, bezwzględny zakaz, czyli nie wolno wprowadzać wód roztopowych i opadowych bezpośrednio do wód podziemnych w żadnym wypadku, do urządzeń wodnych, jeżeli są zanieczyszczone i naruszają warunki w rozporządzeniu. To jest jeszcze dodatkowe określenie, dlatego, żeby, po to jest to tak określone, po to, żeby zaraz wprowadzić wyjątek. Czyli a contrario, można te wody wprowadzać do wód podziemnych, ale pośrednio, czyli one muszą przejść jakieś etapy wcześniejszego oczyszczania. Tutaj podziemnymi się nie będziemy zajmować, bo to są inne regulacje i tak jak mówię, ten webinar nie chcę Państwa tutaj też przydłożyć tymi przepisami, chcemy się skupić maksymalnie na kwestiach praktycznych. Natomiast jeżeli można wprowadzić je do urządzeń wodnych, jeżeli są oczyszczone i nie naruszają warunków określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Tak? Czyli jakby ten przepis, który jest wyjątkiem wskazanym w artykule 17, jakby umożliwia z kolei to, co jest określone w tym przepisie, do którego go odsyła. Dziwna konstrukcja, ale jakby tylko wniosek z tego jest, trzeba zapamiętać taki, że możemy to robić legalnie, o ile spełnimy te warunki określone we wniosku. I z uwagi na to, że to jest rozporządzenie wykonawcze, te kwestie muszą być spełnione dosyć rygorystycznie. Tak? Jakby ten akt prawny, który mówimy, to rozporządzenie, tak jak mówiłem i podkreślam to wielokrotnie, jest najważniejszym aktem, który dotyczy praktyków, bo raz, że określa rodzaje substancji, które są dopuszczalne do wprowadzania do środowiska w ściekach różnego rodzaju, to też również dotyczy kwestii wód opadowych, co jest bardzo ważne przy projektowaniu inwestycji różnego rodzaju, głównie utwardzonych powierzchni na jakichś bazach transportowych, tak jak mieliśmy, czy parkingach. Tak? Więc jakby z tego tytułu jest to dosyć istotne, że tam muszą być pewnego rodzaju instalacje zamontowane, spełniające te rygorystyczne warunki. Po to, dlaczego? No bo nie idzie to do innego medium, no nie idzie to do kanalizacji czasami. Czasami te wody mogą być wcześniej, żeby już nie zapychać tej kanalizacji deszczowej, która i tak zbiera wiele rzeczy, to ustawodawca umożliwił to, no dobrze, podczyście to do tylko takiego etapu, ale już nie wpychajcie to tam do tej kanalizy, bo nie zawsze te przedsiębiorstwa wodka chcą przyjmować to generalnie, bo i tak mają bardzo dużo, no ale z uwagi na to spełnijcie te warunki i możecie to wpuszczać bezpośrednio w te inne miejsca przeznaczenia. I tutaj dochodzimy do tego, co jest bardzo ciekawe, czyli obowiązku, konkretnego już obowiązku związanego z tym, czym mówi nasz bezpośrednio temat, czyli eksploatacją. Proszę Państwa, macie Państwo obowiązek przeprowadzenia 2 przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, jeżeli posiadacie te urządzenia, które oczyszczają wody opadowe i roztopowe. Ten przegląd jest bardzo specyficzny. To nie jest tylko przegląd, znaczy ten przegląd może ma kilka celów i stąd też musi być wykonany dosyć profesjonalnie i przez osoby, które znają się na tej materii. Dlaczego? Dlatego, że raz trzeba dokonać sprawdzenia oceny tego, czy ten separator jest należycie eksploatowany. Czy nie trzeba przeprowadzić czynności czyszczących, no bo jeżeli to urządzenie jest zabrudzone, jest uszkodzone, ponieważ przez długi okres nikt tam nie zaglądał, no to ono nie spełnia swojej funkcji, a tym samym wpuszczacie Państwo do środowiska substancje, emitujecie, tak, to się emisja nazywa, do wód czy do urządzeń wodnych, wody roztopowe bądź opadowe, które nie spełniają norm. No i jak wiadomo, jest to karane, o czym jeszcze powiemy. W związku z tym, że ustawodawca dosyć mocno pozwala Państwu posiadać te urządzenia i samemu oczyszczać, daje taki trochę restrykcyjny, bo aż
dwukrotny w ciągu roku nakaz przeglądu. Oprócz tych czynności serwisowych, czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego, ten przegląd ma bardzo ważny cel, mianowicie sprawdzenie, czy zachodzą te przesłanki. Czy to urządzenie, które państwo ma, ono spełnia te warunki, które są tu określone. Czyli, bo ono musi cały czas utrzymywać te parametry na tych parametrach pomiarowych. Tak? Czyli jakby oprócz tego, że musi zawierać przesłanki w zakresie tych ilości substancji, zawiesiny ogólne węglowodoru ropochodnych, dalej jest sprawdzone, czy te wartości są przy tego rodzaju warunkach atmosferycznych sprawdzalne. Także ma on jakby, to jest ten przegląd pod kątem serwisowym, eksploatacyjnym to jedno, natomiast pod względem prawnym ma też ten drugi. Dlatego jest bardzo ważne, żeby jakby dokonując go, mieć na uwadze te wszystkie elementy, które są określone w tym rozporządzeniu. I ten obowiązek jest nałożony dwukrotnie w ciągu, co najmniej dwukrotnie. To znaczy, że jeżeli państwo zrobicie więcej, no to jak najbardziej możecie, wręcz pewnie jest to zalecane, być może czasami wyobrażam sobie, że mógłby ktoś raz na kwartał taki obowiązek też przeprowadzać. Jeżeli chodzi o to, chodzi o te urządzenia, które oczyszczające o przepustowości nominalnej większej niż 300 litrów, dodatkowo oprócz przeglądów jest obowiązek wykonania badań wykonanych w czasie trwania opadu co najmniej 2 razy w roku i to też już konkretnie, bo w okresie wiosny i jesieni i przepis ten jasno jakby już precyzuje, nie będę jakby go czytał całego, ale precyzuje po prostu parametry, w jaki sposób te badania trzeba zrobić. Czyli jeżeli ktoś ma te urządzenia powyżej przepustowości nominalnej powyżej 300 litrów, ten przegląd musi być 2 razy w roku, musi być w określonych porach roku, tak? W przeciwieństwie do tamtego przeglądu poprzedniego, no ale też podejrzewam, że no, nie powinien być on wykonywany dzisiaj i jutro, jeżeli sprowadzimy ekipę, tylko to jakiś okres tam 5-6 miesięcy w tym zwykłym powinien być przeprowadzony. No tutaj już mamy mniejszy okres, bo musimy wiosna i jesień, to jest określone w postaci miesięcy, także w tych okresach musi być dodatkowo te badania przeprowadzone. I tu kolejna rzecz, dodatkowy obowiązek, który spoczywa na użytkownikach tych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja musi się odbywać zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności odnotowane w zeszycie eksploatacji. Czyli jeżeli posiadamy tego typu w instalacji, tego typu urządzenia, to raz, że musimy konserwować je zgodnie z instrukcją obsługi, którą nam producent przedłożył, dodatkowo robić przeglądy, ale też czynności, nie tylko przeglądowe, ale wszystkie czynności konserwacyjne, jakie dokonamy w ciągu roku, nie tylko podczas przeglądu, bądź też podczas wytycznych, które firma, czy podmiot, czy państwa wewnętrzne służby zrobią podczas kontroli tego przeglądu separatorów 2 razy do roku, muszą być wykonane i potem następnie odnotowane, czyli wszystkie czynności, jeżeli zajdzie potrzeba wcześniejszej i między tymi przeglądami wykonania tych czynności, jakichś konserwacyjnych z różnych powodów, no bo coś się zapcha, coś tam wejdzie, co nie powinno, coś trzeba wymienić wcześniej niż tylko na przeglądzie, albo przegląd się zbliża i wcześniej sprawdzamy i chcemy, żeby jednak był on sprawdzony, porządnie działało wszystko, no to wszystkie te czynności, jakie dokonane, muszą być w takiej zeszycie eksploatacji, o którym Zbyszek Państwu powie szerzej i powie, jak to wygląda w praktyce. Także to, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące prawa wodnego w zakresie tych obowiązków eksploatacyjnych, jak widzicie Państwo, macie jasno określone, co, kiedy i jak należy zrobić. Nie oznacza to, że to są wszystkie obowiązki, jakie na Państwa spoczywają w związku z tymi urządzeniami, ponieważ tak jak Państwu wspomniałem, te przepisy dotyczące konserwacji, czy utrzymania, eksploatacji, czy posiadania, mówiąc ogólnie,
urządzeń oczyszczających i podczyszczających mogą być rozsiane po różnych aktach prawnych. I jednym z takich aktów prawnych jest chyba najbardziej powszechnie znany, mianowicie prawo budowlane, które nakazuje przeprowadzać kontrolę okresową sprawdzenia stanu technicznego co najmniej raz w roku instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. W to też w mojej ocenie łapią się jak najbardziej separatory i osadniki, które państwo posiadą w danej instalacji. Także kontrola budowlana jest czymś innym, jest jakby dodatkową kontrolą i te kontrole, które są określone zgodnie z orzecznictwem sądowym, zresztą w przepisach na podstawie prawa wodnego, i kontrole budowlane są to kontrole osobne, które jakby niejako mają się uzupełniać. One mają inne cele i co innego sprawdzają, niemniej jednak no, muszą być przeprowadzone i jest to dodatkowy obowiązek, stąd też to urządzenie musi być prawidłowo utrzymywane, bo jest też pod kątem takim budowlanym oceniane, nie tylko pod kątem środowiskowym, tym czy emituje do medium, czy emituje o określonych parametrach środowiskowych. Oczywiście jest jeszcze ta okresowa co najmniej raz na 5 lat, gdzie głównie tam też bada się też elektrykę, ale też badając te urządzenia, instalacje służące ochronie środowiska, dodatkowo bada się nie tylko stan techniczny, ale też przydatność do użytkowania. Oprócz tego. Także to jest taka dodatkowa kontrola, która powinna to stwierdzać. No i oczywiście w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, te kontrole muszą być przeprowadzane co najmniej 2 razy w roku. Więc kolejna to jest kolejna budowlana. Teraz przejdziemy trochę do innego aktu prawnego. Też jeszcze zostajemy w obrębie ochrony środowiska, ale teraz chciałem Państwu pokazać taką przepis, który pozornie jest gdzieś tam schowany, bo bardzo często jest, znaczy bardzo często, zdarza się też tak, że te obowiązki, z których możemy być rozliczani w zakresie eksploatowania instalacji i urządzeń ochrony środowiska, które mogą być najróżniejsze, mogą być też tak ukryte, trochę zamaskowane gdzieś tam w innych przepisach, bo dla praktyki rzadko mają znaczenie, jakby to się mówi gdzieś tam na wykładach, czy to się mówi na studiach, czy gdzieś tam prawnicy czasami mówią. Niemniej jednak jakby przyszło co do samej kontroli, czy do wyciągania konsekwencji za naruszenie norm środowiskowych, no to te przepisy jak najbardziej nagle znajdują bardzo mocną konkretyzację. I obowiązkiem, który posiadają wszyscy, którzy mają instalacje w zakresie ochrony środowiska, jest to, że nie powinna ona przekraczać standardów jakości środowiska określonych w przepisach prawnych. To jest dodatkowy element, który mówi o tym, że oprócz tego, że jeżeli mamy rozporządzenie, czy mamy określone normy wskazane w pozwoleniu wodnoprawnym, to dodatkowo jeszcze musimy wiedzieć, że to jest instalacja, to jest to część szerszej całości, która składa się na ogólnie system ochrony środowiska i te eksploatacje tej instalacji są wymagane. Kiedyś to było w jednym akcie prawnym, to znaczy było w prawie wodnym, że właściciel instalacji wodnej, czy już nie pamiętam dokładnie jak to brzmiało, ale generalnie było to zebrane jakby w jednym akcie prawnym. Potem na przestrzeni zmian ustawodawczych te obowiązki zostały porozdzielane, bo stwierdzono, że no w sumie w zakresie, no tu też instalacja dotycząca ochrony środowiska i ona też robi emisję, więc już nie róbmy osobnego przepisu w prawie wodnym, żeby to było w jednym miejscu, zróbmy to, skoro i tak dotyczy to wszystkich instalacji w prawie ochrony środowiska. No i tak potem, jakby tak jak Państwu mówiłem, te normy gdzieś tam trzeba zbierać z różnych aktów prawnych, bo te obowiązki mogą wypływać z zupełnie nieoczekiwanych rzeczy. Niemniej jednak no, to jest taki przykład takiego modelu. Zwracam Państwu uwagę, że jest coś takiego i jak najbardziej przestrzeganie tego jest obowiązkowe i kontrolowane. No, najbardziej znany przykład, czy najczęściej Państwu prawdopodobnie, jeżeli chodzi o praktykę, obowiązki danego czyszczenia i częstotliwości mogą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym. Najczęściej są one
przepisywane z operatu wodnoprawnego, bo tam osoba sporządzająca operat po prostu wskazuje, w jaki sposób będą te wody, czy to w zakresie urządzenia wodnego i przy okazji gdzieś instalowany jest separator, czy też przy usłudze wodnej odprowadzania bezpośrednio tych wód opadowych. Tak czy inaczej wskazuje się, przy usłudze częściej chyba, wskazuje się, że będzie zainstalowany separator, jaki model i tak dalej, będzie podczyszczał od jakich parametrów i tak jest przejmowane to raczej, tak widzę, do urządzenia, do pozwolenia wodnoprawnego i tam najczęściej też, to co Państwu pokazywałem w tym rozporządzeniu, są kopiowane te obowiązki w zakresie eksploatacji, czyli to, co jest w tym rozporządzeniu, o którym mówiliśmy wcześniej, ja wrócę na sekundę do niego, najczęściej są, przepraszam, nie ten przepis, tutaj są przekopiowane przez Wody Polskie czy do treści tego pozwolenia, żeby Państwu uzmysłowić właśnie już na etapie takiego decyzji administracyjnych, czyli skonkretyzowanych tych obowiązków prawnych państwa sytuacji, że taki obowiązek istnieje, ale jak Państwo przeczytacie sobie, to zobaczycie, że ten przepis, pomimo tego, że tam nie ma bezpośredniego odniesienia do tego rozporządzenia, to ten przepis wynika z tego aktu prawnego. To jest naprawdę akt prawny, który nawet nie będąc prawnikiem warto, ale pracując przy tych urządzeniach przeczytać chociaż raz, bo wszystkie te normy, które tam są określone, naprawdę dużo są jakby w miarę jasno określone i dotyczą każdego aspektu prawnego w zakresie tego typu eksploatacji czy montowania tego typu instalacji czy urządzeń oczyszczających. Także wodnoprawne pozwolenie też może to być. Co będzie miało znaczenie, bardzo ważne, jeżeli przejdziemy do sankcji za niewykonywanie pewnych obowiązków, jakie to będą miało konsekwencje, to za chwilę. Proszę Państwa, trochę chciałbym też oprócz kwestii prawnych takich najbardziej oczywistych, czyli ustawodawczych, z rozporządzenia takich, które kojarzymy zazwyczaj, wskazać Państwu na pewne obowiązki, które dotyczą użytkownika tych urządzeń, ale zawarte wynikające z innych źródeł, czyli jak prawnicy mówią, z innych podstaw prawnych, czy innych tytułów prawnych. W tym przypadku może być tak, że obowiązki związane z określoną eksploatacją separatora mogą być nałożone przez producenta w dokumentacji technicznej. To jest to, o czym mówili wcześniej, wiąże się to trochę z tym, co mówiliśmy wcześniej w zakresie tego, że ustawodawca w rozporządzeniu nakazuje eksploatację zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń wydaną przez producenta. Z tym, że te obowiązki tam jest określone, powinno być określone, w jaki sposób należy to konserwować, żeby te parametry urządzenia zostały zachowane, ale mogą być też jakieś dodatkowe obowiązki nałożone jeszcze, tak? Czyli na tego użytkownika, które być może nie będą sprawdzane przez organy kontrolujące, no niemniej jednak wpływają na pewne obowiązki, które Państwo macie i które mogą przełożyć się na przykład utrzymanie gwarancji, tak? Czy jakieś tam inne kwestie dotyczące już stricte umowne pomiędzy państwem a dostawcą tego urządzenia. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zdarza się tak, że niektóre przyglądy, zdarza się tak, żeby w celu na przykład utrzymania gwarancji urządzenie, producent wymagał na przykład przeglądu gwarancyjnego raz w roku. I bywały takie sytuacje, że czasami spotykałem się, że mówił klient, no moje pytanie, ile Państwo wykonywali tych przeglądów? No raz. Mówię, ale dlaczego raz? No bo tak mamy w instrukcji, tak mamy w karcie gwarancyjnej, tak mamy w umowie. I mówię, w porządku, to jest kwarta gwarancyjna, ale Państwo macie obowiązek z rozporządzenia robić te przeglądy 2 razy w roku. I wtedy, no jakby zasada jest taka, że te dokumenty nie muszą być ze sobą powiązane, bo proszę pamiętać, że możecie Państwo kupować urządzenia od producenta polskiego, ale możecie kupować urządzenie od producenta z zagranicy i to nawet z samej Unii Europejskiej. Więc tam wymogi może ich w ogóle nie być, a mogą być te wymogi inaczej skonstruowane. Więc zasada jest taka, że powinno się raczej sprawdzać te 2 dokumenty i znaczy mieć świadomość tych obowiązków podwójnych i sprawdzić, jak to jest w instrukcji i czy to jest skorelowane, dlatego że to, że Państwo wykonają na przykład raz w roku albo wynegocjujecie
bo niektórzy na przykład sugerują słusznie producenci, że ten częściej powinien być przegląd, minimum 2 razy w roku, a w jakichś negocjacjach państwo postanowią, że jednak tylko raz w roku celem utrzymania gwarancji, ale to nie znosi państwa z obowiązku tego przeglądu eksploatacyjnego określonego w przepisach. Więc tutaj trzeba mieć na uwadze i raczej generalna zasada jest taka, że stosuje się ten dokument, który mówi o częstszym przeglądzie, żeby być pewnym, że dobrze robimy. No ale oczywiście jakieś tam sytuacje mogą państwo wynikać, ale to musicie już indywidualnie sobie to określić. Natomiast trzeba pamiętać, że oprócz tego dokumentu, który daje producent, mieć świadomość, że niektóre urządzenia, w zależności od tego, jaka to jest inwestycja, ale jeżeli mówimy o urządzeniach, które mają oczyścić te wody opadowe, rozpadowe przed wprowadzeniem do wód bądź do urządzeń wodnych, no to te wymogi są określone tak, że trzeba to robić dwukrotnie przynajmniej. Tak, to jest, przed chwilą Państwu część opowiedziałem już jeszcze na poprzednim slajdzie, ale więc oprócz otrzymania gwarancji, a czasami nawet rękojmi, może być nałożony umowny obowiązek czyszczenia separatora, na przykład przy wykonywaniu innych czynności eksploatacyjnych, czyli to jest ten obowiązek, który jakby może nam za jednym zarazem załatwić kwestię przeglądów z rozporządzenia, ale co do zasady jest na linii my i nasz dostawca, albo my, dostawca i inwestor, ponieważ inwestycja jest robiona dla inwestora i jakby jest ten łańcuch firm podwykonawczych, może być tam kilkuetapowy, niemniej jednak są to na linii tylko i wyłącznie tych umów, kwestii obowiązków umownych, jakby zobowiązaniowych. Także to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o obowiązek umowny, to już taki może to być nałożony dla nas jako usługodawców w zakresie na podstawie umowy o zlecenie usług czy jakiejś umowy podwykonawczej, czyli jeżeli mamy obowiązek jako firma świadcząca takie usługi wykonywać te przeglądy dla innych podmiotów, no to ten obowiązek jest określony w umowie, a nie jakby w przepisach, ale niewykonanie tego obowiązku, które może później przełożyć na konsekwencje, które nasz klient poniesie, może być przerzucone na nas w postaci oczywiście finansowej, no bo bezpośrednio tam kontrolowanym będzie nasz klient. Także może to być jakby dodatkowe źródło i tutaj z uwagi na to, że umowa mogą być nakładane na nas, czy mogą być nakładane bardziej restrykcyjne obowiązki co do kwestii eksploatacyjnych. To jest podobnie trochę jak mamy inwestycje budowlane i jeżeli mamy do czynienia z inwestorami zagranicznymi, bywa tak, że ich wymogi co do BHP są dużo bardziej restrykcyjne niż wymogi polskie, przepisy polskie. My spełnimy polskie wymogi, ale oni wymagają jeszcze dodatkowych elementów i te dodatkowe wymogi co do tego BHP są nałożone właśnie w drodze tylko i wyłącznie umowy, nie tyle co przepisów prawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy. I tutaj może być podobnie. Wyobrażam sobie absolutnie taką sytuację, jeżeli chodzi o kwestie firm, które świadczą usługi serwisowe, że mogą być to, czasami są nawet, jeżeli mamy do czynienia z dużymi podmiotami, które dysponuje dużymi obiektami i zleca konserwację, przeglądy dużej ilości urządzeń, to te obowiązki czasami eksploatacyjne są dosyć mocno zaostrzone co do nas. I taka wisienka trochę na koniec, że trzeba pamiętać, że ten obowiązek prawidłowej eksploatacji, pilnowania może być nałożony też w drodze jako obowiązek pracowniczy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czyli jeżeli jesteśmy pracownikiem i na nas spoczywa ten obowiązek pilnowania tych przeglądów, no to konsekwencje jego niewykonania mogą też być nasze takie dosyć osobiste. Także ten obowiązek, jeżeli mamy praktycznie, to wygląda mniej więcej tak, że jeżeli ten obowiązek spoczywa na nas jako przedsiębiorcy czy jako firmy, zakładzie, to delegacja jego dalej powinna być odbywana przez właściwie ten ciąg pracowniczy, czy umowy podwykonawcze bądź pracownicze, ale trzeba pamiętać też o odpowiednim wtedy regulacji w zakresie obowiązków prawa pracy. Także źródło takie bardzo nietypowe, ale też może zaistnieć. Tyle, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o te główne obowiązki, takie, tak jak mówię, żeby już czas biegnie, nieubłaganie, żeby nie przedłużać.
myślę, że tutaj wyczerpaliśmy jakby, jeżeli chodzi o temat naszego webinaru, kwestie dotyczące tego, jakie mamy obowiązki związane, jakie są ich źródła. Jeżeli chodzi o eksploatację tego urządzenia pod względem prawnym, technicznym, Zbyszek zaraz pewnie wejdzie, ale zanim wejdzie, muszę powiedzieć o mniej przyjemnych rzeczach niż posiadanie, mianowicie o tym, co może się wydarzyć, jeżeli ta eksploatacja czy dbanie tych urządzeń nie będzie wykonywane prawidłowo. To jest mój taki podział, który dla Państwa dokonałem. Podzieliłem to na karty administracyjne i cywilnoprawne. Jakby to jest kwestia tutaj, żeby to porządkować na potrzeb webinaru i zaczniemy od tych najbardziej przyjemnych, czyli najmniej przyjemnych właściwie, mianowicie od kodeksu karnego. Jest taki przepis, proszę Państwa, o którym bardzo mało osób wie, ku mojemu zaskoczeniu, jeżeli chodzi o praktyków. Mówimy o przestępstwie w zakresie, które wynika z kodeksu karnego, ponieważ to, że nieprzestrzeganie czy naruszenie, czy szkody w środowisku mogą być sankcjonowane karnie, to raczej wiemy, bo chociażby dowiadujemy się z różnych przekazów medialnych, jeżeli jest jakaś wielka sprawa, czy płonie jakieś składowisko, czy jakieś zanieczyszczenie rzeki na jakimś dużym obszarze, to wtedy o tych przepisach się mówi, ale tutaj jest taki przepisik, który jest tam gdzieś schowany w tym kodeksie karnym, który znany jest pewnie jedynie prokuratorom, mimo że inspektorom ochrony środowiska, który mówi o tym, że oprócz tych obowiązków, które Państwu mówiłem wcześniej, to nieutrzymywanie w należytym stanie urządzeń zabezpieczających wodę, to powietrze, ziemię i tak dalej też, ale skupiamy się na wodzie, przed zanieczyszczeniem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Czyli można dostać 5 lat w teorii maksymalnie za to, że urządzenie, które ma zabezpieczać wodę przed zanieczyszczeniem, a takie urządzenie w mojej ocenie bezwzględnie jest separator bądź też osadnik, czyli każde urządzenie, które ma w zasadzie oczyszczać to do parametrów określonych w środowisku, jest sankcjonowane także w kodeksie karnym i to nie jako wykroczenie, tylko jako przestępstwo. Przestępstwo oznacza to, że nawet jeżeli będzie to grzywna, będzie obowiązek, będzie to wpisane do Krajowego Rejestru Karnego jako skazanie. Podobne tej samej karze podlega ten, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów niemagających wymaganych prawem urządzeń określonych w paragrafie 1. No to jest bardziej może nie do samych osób czy przedsiębiorców posiadających to urządzenie, ale do tych, inspektorów różnego rodzaju nadzoru, którzy dopuszczają takie obiekty. No tak sama kara za nieodpowiednie sprawdzenie, czy te urządzenia są w odpowiednim stanie, czy są prawidłowo przygotowane do pełnienia swojej funkcji, może też być dosyć dotkliwa, bo zabrużdża po prostu Krajowy Rejestr Karny. I tutaj, co prawda, kodeks karny skupia się tylko na przestępstwach popełnianych przez osoby fizyczne, ale jeżeli osoba nadzorująca, prezes, dyrektor takiego zakładu jakimś cudem podpadnie pod ten przepis i zostanie skazany, to później za tym może pójść konsekwencje dla firmy, bo jest taka ustawa, proszę Państwa, jak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która karze firmę za przestępstwa, które popełniły ich ludzie pracujący w niej, ale głównie jej reprezentujący. Czyli ta kara oczywiście waha się od 10 000 do 5 milionów, ale jakby jest potencjalną konsekwencją, która może się wydarzyć. Prawdopodobnie może to być bardzo rzadki przypadek, ale jak się zdarzy, to już jak ktoś pójdzie po linii tego przestępstwa, to już będzie szedł po całości. Także zwracam uwagę, że jest taki nietypowy przepis, który wprost nakłada, który wprost mówi, że niedbanie o urządzenia te oczyszczające jest przestępstwem. Także należy jakby też uważać, bo jak to mówią, licho nie śpi, ale przechodząc teraz do dalszych sankcji, już mamy je w samej ustawie Prawo wodne, o której mówiliśmy tutaj kilkukrotnie i one są już trochę mniej dotkliwe o tyle, że
tutaj jeżeli, przepraszam jeszcze, że wrócę do tego tematu, ale w przypadku przestępstw dotyczących ochrony środowiska, a to przestępstwo się do tego jak najbardziej łapie, to sankcją, która wymiernie ekonomicznie może być dotkliwa dla firm, jest taka, że jeżeli zamawiający, czyli jeżeli prowadzimy inwestycje i staramy się, jednocześnie mamy te urządzenia, zostaliśmy skazani, ale startujemy w przetargach publicznych i dopuści zamawiający przesłankę fakultatywną, dlatego mówię, że to jest fakultatywna, o tym, że członek zarządu, organu zarządzającego nie może być skazany za przestępstwo przeciwko środowisku, a będzie taka osoba skazana, no to automatycznie mamy wykluczenie z postępowania. No też oczywiście teoretycznie możemy przeprowadzić samooczyszczenie, ale nie wiem, jak zbytnio jest to możliwe, mając po prostu KRK wpisane wprost. Także konsekwencje oprócz grzywna może być mała, ale wykluczenie z postępowania może być na ileś lat. W przypadku tej ustawy o podmiotach zbiorowych to musiałby zakaz być wpisany przez sąd nałożony, zakaz prowadzenia określonej działalności, żeby móc to wykluczać taką postępowanie, ale to nie ma znaczenia, bo jeżeli członek zarządu będzie skazany, no to cała firma i tak będzie wykluczana z postępowania przetargowego. Ale wróćmy do mniej dotkliwych sankcji, czyli do wykroczeń, które są już określone nie tyle w kodeksie wykroczeń, które głównie tego rodzaju czyny zabronione, bo to nie są przestępstwa, czyny zabronione gromadzi. My tutaj tą podstawę znajdujemy jeszcze w prawie wodnym, które mówi wprost, że kto z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym korzysta z wód, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1000 zł do 7,5 tysiąca złotych i tej samej karze podlega, kto nie wykonuje obowiązków określonych decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego. Czyli przekroczenie pewnych norm środowiskowych, oprócz niedbania, czyli jak widzicie Państwo, samo niedbanie o urządzenie jest sankcjonowane dużo surowiej niż same korzystanie legalne z pozwolenia, ale z przekroczeniem pewnych warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. I tu jest taki typowy już dotyczący wód opadowych i roztopowych, to wbrew przepisu, tych bezwzględnym zakazom, o którym Państwu mówiłem, pamiętacie Państwo, czyli bezpośrednie wprowadzenie do wód i wprowadzenie do urządzeń wodnych w sposób nieoczyszczony i niespełniający warunków rozporządzenia, wprowadza wody roztopowe lub opadowe, przepraszam, bezpośrednio do wód, tak, czy do urządzeń wodnych, podlega też karze grzywny, przy czym czysto grzywna za wykroczenie też od 1000 zł do 7,5 tysiąca złotych. No, jakby jest to ciągle wykroczenie. Także tyle, jeżeli chodzi o karne, myślę, że wystarczy. Natomiast przechodząc do sankcji, może nie tyle karnych, ale też dotkliwych, nie wiem, czy bardziej niedotkliwych, czyli różnego rodzaju sankcji administracyjnych, które mogą nas spotkać za niewykonanie naszych obowiązków, to należy zacząć od tego, że kwestie związane z wodami, czy ochrony wód, co do zasady sprawuje w Polsce Wody Polskie, a w ich imieniu jednostka powołana, czyli Inspekcja Wodna. Niektóre kwestie są powierzone innym, niektóre kwestie na przykład sprawozdawcze bada z kolei Inspekcja Ochrony Środowiska, a inne z kolei sanepid, jeżeli chodzi o wody zdatne do picia czy kąpieliska. Także te obowiązki związane z utrzymaniem tego mogą być kontrolowane przez kilka organów, natomiast tutaj jeżeli chodzi o wprowadzenie tego, czy wód do urządzeń wodnych i czy też do wód opadowych, roztopowych, to mówimy o tych kontroli, która raczej będzie wykonywana przez Inspekcję Wodną. Jeszcze niektóre, na przykład przy wprowadzeniu tych ścieków przemysłowych do instalacji, niekiedy może kontrolować przedsiębiorstwo Wodkan, bo ma takie uprawnienia w swojej ustawie. Ale generalnie mówimy o Inspekcji Wodnej, czyli generalnie o Wodach Polskich. Proszę Państwa, taka jeszcze dygresja dodatkowa. Bardzo często się zdarza tak, znaczy często, no zdarza się niestety tak, że, i postanowiłem o tym powiedzieć, z kontroli sporządza się protokół. I słyszałem o przypadkach, że po prostu
postanowi się odmówić podpisania protokołu. Tak jakby jeżeli nie podpisanie protokołu automatycznie nie potwierdzi tego, co ten kontrolujący w tym protokole stwierdzi. Jakby idąc z tym tropem, ustawodawca przewidział taką sytuację. Możemy oczywiście odmówić podpisania tego protokołu, jeżeli się z nim nie zgadzamy, przedstawić własne zdanie, przy czym samo podpisanie protokołu nie zawsze automatycznie powoduje zgodę jakby na to, co tam jest. Niemniej jednak mamy prawo podpisać, ale jeżeli odmówimy, mamy prawo odmówić podpisania i okej, ale jeżeli odmówimy, to musimy skorzystać z prawa do swoich stanowiska, bo to nie jest tak, że odmówimy podpisania protokołu i automatycznie wszystko się zadzieje, tylko mamy termin 7 dni na to, żeby przedstawić swoją wersję wydarzeń, jeżeli ta wersja wydarzeń jest inna niż kontrolującego. I mamy na to 7 dni na piśmie, wysyłamy do Wód Polskich, które wysłały tę kontrolę, lub do ministra gospodarki, ale myślę, że do Wód Polskich będzie szybciej. Ale co najważniejsze, odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podjęcia środków prawnych przewidzianych w przepisach ustawy, czyli nawet jak odmówimy podpisania protokołu i przedstawimy swoje stanowisko, nie będzie to oznaczać, że Inspekcja Wodna, czy potem organ, który może nakładać różnego rodzaju decyzje wymiarowe, nie będzie dalej procedował swoich czynności. Co do zasady, jeżeli oni przeprowadzą tą kontrolę, to zazwyczaj dadzą jakieś wytyczne co do tego, żeby poprawić pewne rzeczy. No to jak przy każdej kontroli pewnie Państwo wiecie albo możecie się spodziewać, ale dodatkowo mogą właśnie nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego za wykroczenie określone w przepisach ustawy. To są te wykroczenia, o których przed chwilą Państwu mówiłem, bo to jest podstawa do tego, żeby wymierzyć te postępowania, te mandaty, bo wszystko się dzieje w oparciu o przepisy do postępowania w sprawach o wykroczenia. Niemniej jednak ta inspekcja oprócz samych wytycznych może właśnie nałożyć te mandaty, czyli to nie jest jakieś postępowanie, które może się toczyć, tylko tu konkretnie oni mogą to zrobić od razu przy okazji jakiejś kontroli. I to jest bardzo ciekawa rzecz, o czym Państwu mówiłem, napomknąłem jak mówiłem o tym obowiązkach, które są określone w pozwoleniu wodnoprawnym dotyczące eksploatacji danego urządzenia wodnego. Jest taka jeszcze sankcja, która może się w niektórych przypadkach wydać nieznana, dziwna, albo może się okazać bardzo problematyczna. Mianowicie wydanie pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód albo wykonanie urządzenia wodnego albo inne działania wymagające pozwolenia wodnego, usługi wodne w postaci wprowadzania wód opadowych, roztopowych, nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków. Proszę Państwa, my nie mieliśmy, ale była taka sytuacja, która zdarzyła się w praktyce, jeżeli chodzi o mojego klienta, ale wiem, że były takie sytuacje też częściej, jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi z różnych instytucji, którzy prowadzą też praktykę w zakresie tej dziedziny prawa. Proszę Państwa, była przejmowana inwestycja. To chyba konkretnie była stacja benzynowa, bodajże z jednym tym i od dużego inwestora przejmował inny klient. Bardzo fajnie. Klient wystąpił o pozwolenie wodnoprawne i dostał odmowę. I był bardzo mocno zaskoczony. No ale jak? Okazało się, że było wydane pozwolenie wodnoprawne wcześniej. Pozwolenia wodnoprawne są ograniczone czasowo, tak? Czyli to nie jest tak, że to jest raz wydane na całe życie, tylko one mają ograniczenia czasowe. Najczęściej w przypadku tych naszych urządzeń to jest 10 lat. No ale 10 lat pozornie to nie jest jakiś okres, który szybko nie mija. I nie wykonywano żadnych obowiązków dotyczących tego wskazanych, czyli konkretnie przeglądów w określonych czasie, czyszczenia i tak dalej. Proszę Państwa, miał problem z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, pomimo tego, że on był Bogu ducha winny. Natomiast pozwolenia są, tak jak decyzje o pozwoleniu budowy, tak, czy decyzje o warunkach zabudowy są po prostu przenoszone. I tak samo pozwolenie wodnoprawne też może być przenoszone na inny podmiot, no ale w tym przypadku on przejął inwestycję, wygasło pozwolenie jedno, wystąpiło drugie i po prostu nie dostał. Także tutaj taka uwaga, że zawierając umowę
czy to jest cesji, czy fuzji, czy zakupu jakichś zakładów, czy przedsiębiorstw, czy spółki się łączą, czy kupujemy po prostu inwestycję, która zawiera te urządzenia, tak? Czy jakiś plac i chcemy przeniesienia tego pozwolenia, czy chcemy odnowienia tego pozwolenia wodnoprawnego, trzeba pamiętać o tym, żeby przeprowadzić, i najczęściej jak się przeprowadza due diligence, taki audyt prawny przy większych tych przejęciach, ale przy mniejszych zwrócić uwagę i sprawdzić, w jaki sposób było realizowane pozwolenie wodnoprawne. Bo to jest rzecz, którą się bardzo tak nie sprawdza co do zasady, no różnie to bywa, jak widać, natomiast konsekwencje mogą być poważne. Więc przed podpisaniem umowy, czy zakupem, czy zapłatą ceny, sprawdzić proszę dokumentację, jeżeli chodzi o pozwolenia wodnoprawne, jeżeli tam były wydane, ale nie tylko, że są, bo tam jest napisane fajnie, natomiast sprawdzić, czy były obowiązki, jeżeli były nałożone w tym pozwoleniu, czy były realizowane, czy była prowadzona, czy jest zeszyt, czy książka eksploatacji, czy były wpisywane czynności eksploatacyjne w toku, czy było rzeczywiście wykonane. Najlepiej naocznie też sprawdzić, jak wygląda stan tych urządzeń, zanim się je przejmie i skorelować to z tym, co jest w dokumentacji, dlatego że może być po prostu poważny problem z taką rzeczą jak pozwolenie wodnoprawne, które jest kontrolowane i są kontrolowane coraz częściej. Jeżeli chodzi o kwestie cywilnoprawne, to są takie też konsekwencje, które wynikają z nienależytej eksploatacji tych urządzeń, które trochę się w dalszej kolejności rozważa, ale no jakby generalna zasada jest taka, że jeżeli wyrządziliśmy szkodę i to nie tylko środowisku, ale też komuś innemu tym, że nieprawidłowo są eksploatowane nasze urządzenia, a to w jaki sposób te konsekwencje fizycznie są, to zaraz Państwu Zbigniew pokaże pokaże na zdjęciach, to więc działa to na wyobraźnię, to możemy dodatkowo być pociągnięci do odpowiedzialności cywilnoprawnej i to jeżeli chodzi o to, jeżeli osobą trzecim to zrobimy, to mamy podstawę deliktową w artykule 415, natomiast jeżeli w wyniku umowy, którą mamy podpisaną o wykonanie takich urządzeń albo o wykonanie inwestycji wydarzy się taka szkoda, no to mamy odpowiedzialność wprost i jest to odpowiedzialność kontraktowa, czyli określona w artykule 471. To jest trochę inne, ja mówię o tym innym odszkodowaniu niż określonym w prawie wodnym, tam gdzie odszkodowanie jest należne w sytuacji, kiedy się korzysta z pozwolenia wodnoprawnego zgodnie, czy w ogóle korzysta z wód zgodnie z prawem, a najczęściej zgodnie z pozwoleniem prawnym. Bo czasami korzystając, wykonując to pozwolenie wodnoprawne, dochodzi do różnego rodzaju zanieczyszczeń, jeżeli chodzi o innego zalania najczęściej jakichś innych gruntów czy innych obiektów, ale wszystko było legalnie wcześniej, więc wtedy to jest postępowanie bardzo specyficzne. Pierwszy etap jest etapem administracyjno-prawnym. Wojewoda ustala odszkodowanie decyzją, trzeba wnieść do niego, on ustala wysokość tego odszkodowania i tam jest tylko szkoda rzeczywista, żadnych utraconych korzyści nie możemy w to włączyć, więc szkoda rzeczywista. Jeżeli się z tym nie zgadzamy, możemy iść dalej, tam wtedy idziemy dopiero do sądu powszechnego. Wcześniej nie możemy iść, bo mamy jest wymuszona ta procedura administracyjno-prawna, natomiast ja mówię o sytuacji, kiedy to wynika z naszych zaniedbań, no bo jeżeli nie dbamy o urządzenie i ono wygląda czasami tak, jak wygląda, pokażę Wam Zbyszek na zdjęciach, no to niestety trudno jest się z tego wybronić i mówić, że no my za to nie odpowiadamy. A jest to o tyle ważne, że jeżeli nasza działalność jest ubezpieczona, to może być tak, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty tego odszkodowania z uwagi na to, proszę Państwa, że nie macie, że urządzenie było eksploatowane w sposób nieprawidłowy. Oczywiście zależy to wszystko od franczyz, od tych ryzyk, które ubezpieczamy, bo jeżeli jest jakaś deliktowa ubezpieczona, czy jeżeli to ubezpiecza ubezpieczyciel, no to tak, ale warto sprawdzić, bo jeżeli mamy obowiązek, że nie jest wypłacane odszkodowanie, jeżeli były zaniechane takie, no to wtedy nie dostaniemy odszkodowania, bo często mówimy, a mam ubezpieczoną działalność, no to tam zalało, to z ubezpieczenia to pójdzie. Okej, jeżeli to było w związku w sposób niezawiniony, ale trudno mówić o tym, że jeżeli nieczyszcze nie wykonuje obowiązków eksploatacyjnych i szkoda była do przewidzenia, no bo gdybyśmy
wykonywali prawidłowo, no to nie doszłoby do pewnych zanieczyszczeń i tak dalej, to jeżeli ta szkoda jest związana z nieprawidłową eksploatacją tych urządzeń, no to wtedy możemy mieć problem z wypłatą tego odszkodowania. I to jest to, o czym też wspomniałem, to taka bardzo dygresyjna, że oczywiście summa summarum może być to też nasz obowiązek pracowniczy i konsekwencją może być jakaś tam konsekwencje dyscyplinarne, jeżeli chodzi o pracodawcę, w związku z tym nieprawidłowym wykonywaniem tych czynności eksploatacyjnych. Proszę Państwa, z mojej strony to na razie tyle. Myślę, że tak z grubsza Państwu mniej więcej nakreśliłem kontekst, w którym się znajdowaliśmy i teraz o tych aspektach technicznych, ekonomicznych, praktycznych pozwolę sobie oddać mojemu serdecznemu koledze Zbyszkowi. Zbyszek, widownia jest Twoja. Tak, Maciek powiedział o tych aspektach prawnych, czyli tym głównym zagadnieniu. Ja na koniec chciałem tylko pokazać takie przykłady eksploatacji nieprawidłowej, która widać na pierwszy rzut oka, że jest nieprawidłowa. Na pierwszy rzut oka widać i jak przyjdzie inspektor, to raczej nie wybronimy się tym, że pokażemy książkę eksploatacji czy cokolwiek innego, bo będzie widział, że urządzenie po prostu jest w sposób nieprawidłowy eksploatowane. W pierwszej kolejności wzór książki eksploatacyjnej, taki nasz wzór akurat jeśli chodzi o to, Ecol Unicom. Powinna być data, stan, mamy takie, że mamy datę, stan techniczny urządzenia, ilość oleju w separatorze, osadu w separatorze, ilość osadu w osadniku, ilość odebranego odpadu, ponieważ w tej książce też zachęcamy klientów do wpisywania nie tylko przeglądów czy tak jakichkolwiek innych działań, ale również czyszczeń, żeby mieć dowody. I tutaj też było widziane oczywiście pytanie o to, czy pobór próbek i wyniki poboru próbek powinny być w książce eksploatacji. Moim zdaniem powinny być wpisy o tym, że one zostały pobrane z wynikami i to powinno być gdzieś przy książce zbierane, że w razie jak przyjdzie kontrola, mamy to wszystko w jednym miejscu, pokazujemy, to jest w książce eksploatacji pokazana ciągłość naszego dbania o te urządzenia, co moim zdaniem też dobrze będzie wyglądało przed inspektorem, też pokaże, to będzie łatwiej udowodnić, że o te urządzenia po prostu dbamy na co dzień. No, tak jak powiedziałem, kod odpadu, bo to zależnie od tego, czy to będzie separator, czy osadnik i jaki separator, to będzie właściwy kod odpadu. Zalecenia, bo mogą po przeglądzie czy po czyszczeniu wystąpić jakiekolwiek zalecenia. Kto to wykonał, czyli to jest firmy serwisującej, pieczątka, podpis i sugerowana data kolejnego przeglądu, czy to kolejny ma być z czyszczeniem, czy nie. Po pandemii nie każdy przegląd jest związany z czyszczeniem, nie musi się pokrywać z datą czyszczenia, ale może być też tak, że przy czyszczeniu od razu jest wykonywany przegląd urządzenia eksploatacyjne, więc to może być jednocześnie, to nie musi być w dwóch różnych wpisach, w dwóch różnych protokołach czy zleceniach dla ekipy serwisowej. Przykłady takich separatorów, jak tu Państwo widzą, tak zwany nierozpakowany separator. To są kolumny separatora koalescencyjnego. Jak widać na zdjęciach, wkład koalescencyjny na czas transportu przez nas jest zabezpieczony streczem, a pływak jest zabezpieczony, jest podwieszany. Tutaj mamy ewidentne przykłady, gdzie ktoś zamontował separator na obiekcie, który przyjechał, ale nie rozpakował go, czyli tak naprawdę on nie działa, czyli jakakolwiek kontrola wykaże, że Państwa od momentu zamontowania i wdrożenia go do użytkowania tego separatora, on nie pełnił żadnej roli, nic nie podczyszczał. Może wkład koalescencyjny będzie dłużej nienaruszony, nie wymaga wymiany, ale nie będzie w ogóle pełnił swojej roli. Ważne jest to, żeby ta folia była wyjęta, wkład był rozpakowany i to, co tutaj widzimy na zdjęciu z lewej strony, czyli zamknięcie pływakowe, też było wolne i swobodnie mogło pracować w całym tym zakresie. Też widzimy na zdjęciu środkowym u góry dość dużą ilość zanieczyszczeń stałych, które nie powinny w ogóle mieć miejsca w separatorze, a kawałek dalej, jak na tym zdjęciu widać wyżej, zamknięcie pływakowe, które po prostu pływa sobie osobno. W ogóle nie pływa w miejscu, w którym powinno. Bo przy separatorach,
koalescencyjnych ważne w ich funkcji jest to, że w kolumnie koalescencyjnej jest zamknięcie pływakowe, czyli w momencie, w którym separator nie jest w stanie wyczyścić albo jest wkład koalescencyjny na tyle zanieczyszczony, że nie jest w stanie oczyścić ścieku i przepuścić oczyszczonego ścieku, lub napływ do wody ścieku jest zbyt duży do separatora, to zaczyna się przelewanie górą kolumny koalescencyjnej i tym samym dochodzi do zamknięcia, czyli nieoczyszczony ściek nie przedostaje się dalej. Tak jakby to jest w przypadku separatorów koalescencyjnych. W przypadku lamylowych ściek przepłynie, tylko będzie mniej oczyszczony. Po prostu nie będzie zachowane wartości, które on ma oczyszczać z pochodnych między innymi. Tutaj mamy dalej źle zamontowane pływaki, źle zamontowane separatory. Po prawej stronie mamy zdjęcie separatora tłuszczownika, w którym brakuje drugiego deflektora. Nie jest zamontowany lub też odpadł i nie został naprawiony w właściwy sposób. Na zdjęciu z lewej strony widzimy znowu kolumnę koalescencyjną. Jak widzimy, ona jest krzywa, jest nieprawidłowa. Ona powinna być pionowo pracować, żeby też pływak swobodnie pływał góra-dół. Jeżeli ona jest ułożona pod kątem, to pływak też, jego ruchy są ograniczone i wtedy on się nigdy nie uniesie w pełni do góry, ani nigdy nie zamknie, czyli zawsze będzie ta woda się jakoś tam, ten ściek nieoczyszczony przedostawał. Więc urządzenie też działa nieprawidłowo i to też widać na pierwszy rzut oka dla inspektora. To, że mieliśmy przegląd 1, 2, 3 nie będzie miało znaczenia, jeżeli on będzie widział w takim stanie urządzenie. Tu mamy kolejny przykład. Jeden po lewej stronie widzimy, tam są sznurki, które te sznurki powinny być zamontowane przy włazie, bo też na tych sznurkach zamontowane, one są z drugiej strony zakończone wkładem, pakietem lamellowym, żeby móc go z poziomu gruntu wyjąć, przeczyścić, wyczyścić separator pod tym wkładem i wsadzić go z powrotem. No jeżeli te sznurki są w środku, to niestety praca z poziomu gruntu przy takim separatorze nie ma jak się odbyć, bo trzeba zejść po te sznurki. A jak wiemy, separator jest przestrzenią zamkniętą, więc podbiega już pod zupełnie inne normy BHP. Ten przykład z prawej strony to jest znowu przykład też separatora lamellowego, gdzie w świetle włazu nie ma pakietu lamellowego, czyli tego miejsca na pakiet lamellowy. I to jest problem, który się dość często spotyka na separatorach, czy to koalescencyjnych, czy lamellowych, gdzie właz pokrywa z otworem jest montowana nie nad pakietem lamellowym, czy też wkładem koalescencyjnym. Wiąże się to z tym, że jego wyczyszczenie, czy prawidłowa eksploatacja jest mocno utrudniona, ponieważ trzeba do niego za każdym razem schodzić. Przy pakietach koalescencyjnych może dojść do sytuacji w kolumnach koalescencyjnych, żeby na przykład wyczyścić, czy wymienić wkład koalescencyjny, trzeba rozebrać całą jakąś daną część separatora. Tutaj może w przypadku separatorów koalescencyjnych lamellowych może być podobnie, więc warto przy odbiorach, jak Państwo odbierają takie inwestycje, czy też je montują, żeby właśnie pilnować, żeby ten właz, to światło włazu było centralnie nad pakietem lamellowym, jak jest przy lewej, pakietem lamellowym, jak jest tutaj na zdjęciu przy lewej stronie akurat, albo nad kolumną koalescencyjną bezpośrednio, żeby mieć dostęp do tego elementu w separatorze, który czyści, czy podczyszcza nam to wszystko, czyli do pakietu lamellowego lub wkładu koalescencyjnego. Tutaj mam jeszcze przykłady, które też często spotykamy, gdzie użytkownik zamiast wyczyścić separator, twierdzi, że lepszym rozwiązaniem w przypadku separatora koalescencyjnego będzie podwieszenie pływaka, albo ugorzenie go w taki sposób, żeby nie zamknął oczyszczenia. Powoduje to tylko tyle, że ten separator nie podczyszcza z pochodnych, tylko innych rzeczy, tylko to wszystko przechodzi dalej, przepływa, czyli tak naprawdę nie spełniamy warunków, o których Maciek mówił wcześniej, czyli jeżeli ktokolwiek odwiedzi nas jakakolwiek kontrola inspektora, mamy już problem, ponieważ nasze urządzenie tak naprawdę jest studnią przelotową, a nie żadnym separatorem.
Tutaj jeszcze taki przykład źle wyczyszczonego separatora. To też ważna uwaga dla użytkowników, i to się często zdarza, że separator, czy to koalescencyjny, czy lamelowy, po wyczyszczeniu powinien być zalany do wyznaczonego poziomu czystą wodą, żeby on pełnił swoją rolę. To, że firma przyjeżdża sanizacyjna, wyczyszcza nam separator, powinna w przypadku pakietów lamelowych wyjąć je do góry, je też przepłukać i wybrać to, co spod nimi, ale też powinna na końcu go zalać po prostu czystą wodą. Albo mieć on na aucie, albo z hydrantu, to się różnie odbywa, ale taka woda powinna być, żeby ten separator prawidłowo działał. Tutaj też widzimy na tym zdjęciu, akurat to, co brakowało na wcześniejszym zdjęciu, że te sznurki są zamontowane przy świetle włazu, więc spokojnie można z poziomu gruntu te pakiety lamelowe powyjmować. To są przypadki nieczyszczonych separatorów, jak zresztą widać. Ilość, grubość warstwy, która jest przy separatorze z prawej strony, szlamu, który tutaj też jest, powoduje, że on na pewno nie działa. Jeżeli podejrzewam, że tutaj był podtopiony, z tego co kojarzę, podtopiony w pływach, więc separator tak naprawdę stał się chwilowo takim zbiornikiem zamkniętym, do którego wpływały ścieki, ale nie bardzo z niego wypływały. W separatorze środkowym widzimy znowu, że są materiały, tutaj są pianki montażowe, różnego rodzaju rzeczy związane z montażem czy to włazu, czy to przykrycia włazowego, które było nad kolumną koalescencyjną. A tym po lewej, jak widzimy, bardzo duża ilość ropopochodnych, to aż wręcz widać i pewnie nie tylko ropopochodnych, która się unosi na górze separatora, więc też już tak jakby jest, to widać już z pierwszego oka, że wymaga szybkiego oczyszczenia. Dam jeszcze kilka ciekawszych przykładów, gdzie mamy te nieczyszczone separatory. Przykład lecąc od lewej strony, to jest separator, który jest całkowicie w gruzie. Widzimy, że pływak też nie ma jak utonąć, bo pod nim są elementy gruzu, które pływają, elementy stałe, które nie powinny się znaleźć. Ten drugi z lewej strony to są ilości tłuszczów, których też jest już ogromna ilość i ten ściek już też nie jest właściwie wyczyszczony, bo jest po prostu już separator przepełniony tłuszczem. Te zdjęcia po najbardziej prawej stronie to widzimy na górnym, gdzie też w miejscu, gdzie powinien pływać sobie swobodnie pływak, jest ogromna ilość brudu, elementów stałych, kamieni, gruzu czy materiałów budowlanych. I te zdjęcie ostatnie po prawej stronie na dole, tutaj znowu widzimy miejsce, gdzie to jest separator lamelowy, miejsce, gdzie są pakiety i widzimy, co nad tymi pakietami lamelowymi pływa. Domyślam się, że jakby wyjąć te pakiety lamelowe, to się już tutaj nie wsadzi, po drugie nie wiadomo, w jakim one są stanie, jeżeli tyle elementów stałych się unosi nad nimi. I też co się dzieje pod pakietami lamelowymi. Pamiętajmy, że pod pakietami lamelowymi potrafią się zebrać też elementy stałe i one mogą wywierać presję na ściany, jak i również na same pakiety lamelowe. I potem może dojść do sytuacji właśnie takiej, gdzie pakiety lamelowe zostają połamane, jak tutaj mamy na zdjęciach, też mocno zużyte jak te na środku, lub też jeżeli, tak jak mieliśmy kiedyś przykład, otwarliśmy separator lamelowy do kontroli, okazało się, że z 3 pakietów jest 1, plus może kawałki tam jeszcze leżą, tych, co tam kiedyś były, jak widzimy zresztą na zdjęciu. Więc ten separator też nie działa, ponieważ separator ten powinien mieć 3 pakiety lamelowe w dobrym stanie. Jak widzimy, tutaj jest 1 i to w nie najlepszym stanie, więc to urządzenie też jakby na pierwszy rzut oka działa nieprawidłowo. W separatorach lamelowych, jeżeli o nich nie dbamy, nie kontrolujemy ich, może dojść do zgromadzenia zbyt dużej ilości elementów, zbyt dużej ilości osadu, na przykład piasku. Może dojść do tego, że jeżeli one są źle dobrane, że dopływ do tego separatora będzie zbyt duże dla danego separatora i może to wywierać presję na ściany rozdzielające, które występują, na przeglody wewnętrzne, które występują w separatorze. I może dojść do sytuacji takiej, gdzie te ściany się po prostu ugną, połamią i to też odbije się na pakietach lamelowych, które mogą zostać wtedy połamane, mogą zostać uszkodzone lub cała ściana oprze się na tych wkładach, więc wyjęcie tego wkładu jest niemożliwe, bo ściana to nie umożliwia.
Tutaj jest, tak jakby przy tych poprzednich przykładach, które Państwu pokazywałem, to one wiążą się z tym, że my nie oczyszczamy ścieku i to jest tak jakby główny problem i może być sytuacja takie, że coś się tam większego zepsuje w tym separatorze lub będą droższe koszty eksploatacji tego urządzenia. W takim przypadku, jak mamy separator lamelowy i mamy tę ugiętą ścianę już, czy nawet wręcz może być w niektórych przypadkach połamana ta ściana już, ta przegroda wewnętrzna, to koszt związany z usunięciem tego jest z reguły bardzo duży, ponieważ nad tym separatorem coś jest. Albo jest ułożona kostka, albo jest położony asfalt. Z reguły one nie są montowane w terenie zielonym. Więc żeby się dostać do środka, czyli zdjąć pokrywę z tego urządzenia i móc wsadzić nową ścianę, trzeba rozebrać asfalt, trzeba rozebrać kostkę. I to są bardzo duże koszty związane z tym, czyli ta przegroda wewnętrzna jest tak jakby ułamkiem kosztów, które trzeba ponieść w ramach prac przygotowawczych, żeby móc ją wymienić w tym urządzeniu. Co się wiąże z tym, że tak jakby to też użytkownik wtedy ma dużo większe koszty przez to, że zaniedbał to urządzenie wcześniej, czyli nie pilnował go wcześniej, właściwie go nie serwisował. Wiąże się to z tym, że to urządzenie potem nie działa prawidłowo, a żeby je przywrócić do pełnej sprawności, trzeba mieć duże nakłady finansowe. No jak wiemy, skutki nieprawidłowej eksploatacji, to Państwo pewnie też, nie wiem, czy się Państwo spotkali, myśmy się z tym już spotkali niejednokrotnie, to są podtopienia zlewni, zalania parkingów, garaży, obiektów inżynierii drogowej, galerii handlowej, bo gdzieś ta woda w czasie tego deszczu, a najczęściej separatory są wykorzystywane dla wód roztopowych i deszczowych, musi gdzieś ta woda się rozejść. Jeżeli nie ma możliwości się rozejścia, być transportowana czy to kanalizacją deszczową, czy to przez separatory do rowów melioracyjnych, jak na to pozwolenie wodnoprawne pozwala, to ta woda się zaczyna gdzieś gromadzić i zawsze się będzie gromadziła w tym najniższym punkcie, czyli to będzie albo jezdnia, to będą parkingi podziemne i tak dalej, a to się wiąże z dużymi kosztami. Mieliśmy przypadek, gdzie właśnie tam było połączenie awarii pompowni i separatora, doszło do sytuacji takiej, że został zalany parking podziemny, dość mocno został zalany. Tam też nie było ani najtańsze osiedle, więc też tam samochody, które stały w tym parkingu podziemnym, nie były to samochody za 20-30 tysięcy, tylko bardziej za 300-400 tysięcy złotych, a zostały w dużej części zalane. Więc niedbanie o urządzenie, o całą kanalizację, czy to deszczową, czy też sanitarną, tutaj bardziej skupiamy się dzisiaj na deszczowej, może spowodować skutki właśnie lokalnych podtopień. Szczególnie, że żyjemy w takich czasach, że te gwałtowne opady deszczu są coraz częściej spotykane, więc że już nie jest tak jak kiedyś, że deszcz potrafi padać przez tydzień, tylko że w ciągu 3 godzin tego deszczu może spać tyle, ile normalnie spada go przez miesiąc. Więc to też jest ważne przy projektowaniu takich urządzeń, układów, żeby dobrać właściwie separator i też od niego separator, czy też osadnik i od niego właściwie dbać. Z mojej strony tyle, jeśli chodzi o skutki eksploatacji. Parę przykładów powiedziałem. Pewnie przejdziemy teraz do pytań z tego, co wiem. Tak, bardzo dziękuję Macie, dziękuję Zbyszek za Wasze prezentacje, te slajdy, czy w ogóle to, co mówiliście. Mam nadzieję, że to było dla Państwa wartościowe, bo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy mocno po deklarowanym czasie, ale patrząc na Państwa frekwencję, zakładam, że to jakby dalej są Państwo zainteresowani i to, co mówili koledzy, to jest właśnie dla Państwa ważne. Zanim przejdziemy do pytań i odpowiedzi, bo też tych pytań jest sporo i są dość wnikliwe, to też jakby ta zapowiedziana przeze mnie atrakcja, konkurs. W tym momencie u Państwa na górze powinien się pojawić taka belka niebieska z konkursem. Proszę kliknąć, biorę udział, odpowiedzieć na te 3 pytania i wtedy właśnie, jak już wyświetlicie Państwo odpowiedź, to trzeba będzie też uzupełnić swój adres mailowy, abym mogła poinformować Państwa o ewentualnej wygranej. Też jakby co to zrobimy jutro, więc dosłownie 1-2 minuty na uzupełnienie właśnie tych odpowiedzi. Sprawdzimy po prostu, kto odpowiedział na wszystkie pytania i kto to zrobił w najkrótszym czasie i ta osoba otrzyma właśnie ten plecak, który wcześniej pokazywałam. Więc dosłownie jeszcze chwilkę, bo tak, mamy tych pytań kilka od Państwa i myślę, że też Państwo czekacie na te odpowiedzi. Mam nadzieję, że koledzy będą, jestem przekonana, że w większości przypadków uda się nam odpowiedzieć na nie.
Jak coś, to też te pytania i odpowiedzi spiszemy i też Państwu je udostępnimy w najbliższym czasie, więc spokojnie, gdybyśmy jakimś przypadkiem pytania nie pominęli, albo byśmy musieli coś sprawdzić, zweryfikować, to też po prostu to uzupełnimy, tak? Ale tu będzie... Dobra, to jeszcze chwilkę. Dobrze, to pozwolę sobie wyłączyć tą belkę z przyciskiem do konkursu i wyświetlić pierwsze pytanie. Jak Państwo patrzycie na prywatne parkingi, czyli przy sklepach, dużych osiedlach mieszkaniowych przekraczające 1,1 hektara, czyli 1000 m2 powierzchni? Czy jest wtedy konieczność narzucenia przez zarządcę sieci montowania separatora? Teraz nie wiem, jeśli ktoś się zgłosić. Zbyszek, Maciej. To znaczy, jak najbardziej, jeżeli jest parking powyżej 0,1 hektara, no to podpada pod obowiązek wprowadzania tych wód w sposób oczyszczony i oczywiście to pytanie do Zbyszka oddam, czy tam jest konieczny separator, czy inne urządzenie. Z punktu widzenia prawa musi być urządzenie, które to oczyści na tyle, żeby można było to odprowadzić do urządzeń wodnych, bądź do, no to tutaj przy sklepach to wód raczej nie, ale jeżeli zamierzamy to odprowadzać gdzieś indziej niż do kanalizacji, no to musi to być zamontowane odpowiednie urządzenie w mojej ocenie, ponieważ no, jak najbardziej parking jako utwardzona powierzchnia powyżej 0,1 hektara jest wprost wskazana w tym rozporządzeniu. Także prawnie tak, a czy to jest separator, czy nie, no to nie wiem, Zbyszek. Czy to jest... No tak, z reguły to jest separator montowany, czyli urządzenie do ładowania robót pochodnych i zawiesiny, bo jest osadnik, musimy odpowiednio z reguły wymagane, tak jak tam miałeś, są te ropa pochodne, no i tego właśnie najlepiej nadaje ci separator. Z reguły jest montowany, można powiedzieć, w 99,9% separator. Okay. Nie narzuci, ale prawdopodobnie będzie po prostu pod względem technicznym wymóg zamontowania tego separatora, jeżeli te wody są odprowadzane gdzieś no, w taki sposób, że one no, muszą być odczyszczone. Nie? No to tak. Dobra, to przejdźmy do kolejnego pytania. Jak jest traktowany rów przydrożny przy drogach DK? Niejednokrotnie wody odpływają bezpośrednio do ziemi, a separatorów brak. Czy przy przebudowie dróg powinny być budowane separatory? Kto narzuca wtedy ten separator i jak przebudowa prowadzona jest w granicach drogi? Jeżeli odprowadzane są wody opadowe bądź roztopowe z powierzchni utwardzonej do rowu, które jest urządzeniem wodnym, tak, musi być. Też podpada pod to rozporządzenie, musi być prawdopodobnie separator albo jakieś urządzenie oczyszczające co do tego. Jeżeli to jest odprowadzane do urządzeń wodnych jako usługa, no powinno być na to pozwolenie wodnoprawne, jeżeli przekracza określone parametry, bo też pytanie jest, ile jest tej wody może być, bo to też musi być ocena inżyniera jakiegoś, który się na tym specjalizuje, który mu oceni, bo to pod kątem prawa jak najbardziej obowiązki prawne jest jedno, ale czy rzeczywiście w tym momencie jest konieczność, bo są dopuszczane normy wprowadzania tych do środowiska, przy czym one chyba bodajże mówią o jakichś 5 metrach sześciennych chyba średnio dobowo w przeciągu roku. Także w niektórych przypadkach to korzystanie z wód nie wymaga tego separatora. Niemniej jednak, jeżeli są to tereny takie jak drogi, które wprost są w rozporządzeniu DK, czyli drogi krajowe, no to te drogi są też wprost wskazane w tym i powinny być, jeżeli ten opad przekracza te ilości, ale tak jak mówiłem, no trudno przewidzieć u nas, to raczej w tym przypadku jest konieczność instalowania tych separatorów, ponieważ no, rowy są urządzeniami wodnymi. Także I tutaj często jest tak, że te separatory są montowane w pasie ruchu, czyli te studzienki, które mamy na drodze, typu jedną z studzienek z reguły jest separator. Tak, czyli to nie tyle co konieczność jakby techniczna, ale wymóg prawny raczej przy drogach krajowych będziemy mówić o obowiązku prawnym, bo tam te ilości będą przekraczać te takie dopuszczalne, zwykłe korzystanie osobiste z wód, takie prywatne, więc tak.
Dobrze, dziękuję. Następne pytanie. Co w przypadku, kiedy przedsiębiorca na swoim terenie ma skład złomu, który jest odpadem jako takim i wody opadowe z tego niezakrytego składowiska spływają do gminnej sieci? Trudno jest przy tym sprawdzić dokładnie skład tych wód spływających z tego składowiska. No tutaj prawdopodobnie będziemy mówić o jednak ściekach już przemysłowych i jest obowiązek, tak jak Państwu mówiłem na samym początku, instalowania tych urządzeń podczyszczających. Co do sprawdzenia składu tych ścieków, jeżeli to idzie do gminnej sieci, to powinien tym się zająć przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które ma w swoim zakresie eksploatację tego fragmentu. Tak, jeżeli to jest jedno, zwyczaj jest jedno, ale tak, jak najbardziej oni sprawdzają, nawet mają takie uprawnienie, żeby sprawdzić to wprost, mają obowiązek wstępu i sprawdzenia składu jakościowego tych ścieków, więc tutaj jeżeli istnieje taka wątpliwość, to proponowałbym się z tym przedsiębiorstwem skontaktować w tej sprawie i upewnić się, czy damy dogadać szczegóły, ale tak, no bo składowiska są jak najbardziej podpadają pod te elementy, o których była mowa w tym ustawie o zbiorowym odprowadzeniu ścieków zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, bo to jest działalność składowa, więc przy działalności składowa zgodnie z definicją ścieki przemysłowe jak najbardziej będą się kwalifikowały, więc prawdopodobnie tutaj być może jest takie urządzenie podczyszczające do odpowiednich parametrów, będzie prawnie potrzebne, natomiast jak technicznie to przeprowadzić i tak dalej, no to już kwestia jest pewnie doboru urządzenia, a jeżeli chodzi o skład jakościowy, no to trzeba było się jednak skontaktować wtedy z przedsiębiorstwem Wodkanu. Tak, z reguły przedsiębiorstwo Wodkanu określa, jakie ścieki możemy oddać, ewentualnie firmy kontrolujące, czyli laboratoria też z reguły podpowiadają, jakie parametry powinniśmy podać. Doświadczenia z tego, co wiem, bo też spotykamy się z tym, że nie zawsze wiemy, co powinno być zbadane, jakie parametry. To też często właściwe laboratorium akredytacyjne, które takie badania wykonuje, jest w stanie takie coś wspomóc, czyli określić, jakie parametry powinny być pod danym kątem. Dobrze, to w sumie trochę pytania chyba nawiązujące do tego, co powiedzieliście przed chwilą. Czy są przepisy prawa, które zobowiązują, dają możliwość przedsiębiorstwom wodociągowym przeprowadzenia kontroli w zakresie właściwej eksploatacji urządzenia, to jest regularnego czyszczenia separatora przez przedsiębiorców? Można żądać od przedsiębiorcy dokumentów potwierdzających regularne ich czyszczenie i opróżnianie z osadów oraz substancji robopochodnych. Tak, artykuł 10 punkt 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest tą podstawą prawną. Daje możliwość wejścia i skontrolowania, tak, także tutaj ten przepis jakby jest do Państwa, jeżeli Pani Katarzyna jest jakby z tego przedsiębiorstwa, czy pyta o to przedsiębiorstwie, to tak, w tej ustawie, w tym samym artykule, który mówi o dostawcy, to tylko, że inny punkt 3 mówi o tej uprawnieniu do tej kontroli, o wstępie do budynków i tak dalej, do wszystkich upoważnień. Także tak, w tej ustawie są po prostu upoważnienia dla Państwa, dla przedsiębiorstw Wodkan do przeprowadzenia takiej kontroli. Dobra, dziękuję Maciej. Następne pytanie. Czy właściciel separatora ścieków jest zobowiązany zawrzeć umowę na odbiór odpadów z separatora, czy może to być usługa sporadyczna? Prośba o podstawę prawną. Nie jest zobowiązany. No właśnie nie ma podstawy prawnej, Maciek, z tego co ja kojarzę, nie? Żeby nie. Tylko, że on musi udowodnić, w razie inspekcji musi udowodnić, że to urządzenie dbał, a separator, no nie oszukujmy się, zbiera robopochodne, więc on czyszczony musi być. I chyba nawet jakiś przepis mówiący, a to bardziej Maciek powie. No, znaczy, jeżeli chodzi o to kwestię tych odpadów, to podstawa będzie w ustawie o odpadach. Odpady pochodzące z separatora według rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów są odpadami niebezpiecznymi. Więc jeżeli musimy je oczyścić, to musimy musimy poprosić firmę wyspecjalizowaną. To nie musi być chyba stała umowa, tak jak rozumiem, jakaś, tak jak mamy z Wodkanem, umowę na odbiór i ścieków, ponieważ to jest usługa eksploatacyjna, więc generalnie jeżeli chcemy pozbyć się, zutylizować te ścieki, to raczej ad hoc możemy wynająć taką firmę, która odbierze te odpady, bądź wynająć firmę, która przeprowadzi nam kompleksowe czyszczenie i eksploatacji i ona już wtedy zajmie się też, bo będzie miała jakąś umowę z firmą, która ma takie zezwolenie,
żeby te odpady zutylizować. Także tutaj taka umowa, jakby jak mamy przy umowach z przedsiębiorstwami wodka, nie jest konieczna w mojej ocenie, natomiast jest konieczne wynajęcie firmy, która posiada zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, ponieważ żeby to później, no czy to będzie na umowie, czy na fakturę, jakąś jednorazowe zlecenie, to już jest jakby kwestia techniczna. Tak, ale firma, która odbiera odpady, musi mieć BDO. Tak, jeżeli tego BDO dokładnie nie ma uprawnień do odbioru takich odpadów, to jeżeli my taką firmę jako użytkownika, naszym obowiązkiem jest to zweryfikować. Jeżeli taka firma okazałoby się, że wylewa te ścieki gdziekolwiek indziej, znaczy nazwijmy to trochę może obrazkowo do lasu czy na pole, a nie poddaje je odpowiedniemu czyszczeniu, to za to odpowiadamy my jako użytkownicy, że ta firma nie miała ważnych papierów, bo jeżeli ona miała ważne papiery BDO i ważne pozwolenia, to ona sobie na to nie pozwoli i nie może wylewać tego do lasu, ponieważ te auta są w systemie GPS monitorowane, one przyjeżdżając na obiekt odbijają się, że wjechali na obiekt, że pobrali taką i taką ilość ścieku, i że odwiezą, i potem jest weryfikowane to, jaką trasę one pokonały do miejsca zrzutu tych odebranych ścieków, i to musi być odpowiednio do odpowiedniej firmy oddane. Dlatego to jest istotne, bo jeżeli my wynajmujemy firmę do przewozu odpadów firmę, która nie ma BDO, to za to odpowiadamy my według przepisów prawa, ponieważ to my zlecamy, więc my powinniśmy zadbać, że wynajmiemy firmę, która takie dokumentacje posiada i takie uprawnienia. Czyli w tym przypadku podstawa prawna jest, czy ma zastosowanie ustawa o odpadach i rozporządzenia wykonawcze do niej niż ustawa o zbiorowym odprowadzeniu ścieków, o zaopatrzeniu w wodę, zbiorowym odprowadzeniu ścieków, czy też prawo wodne. Okej, dziękuję. Tutaj takie pytanie też od Pani Eweliny, co dokładnie oznaczają wody podziemne? No to do hydrologa bardziej tu bym pytanie zadał, bo prawnie są to wody, które po prostu przesiąkają przez grunt, czyli jakby wyrzucanie tej wody do gruntu, czy do rowu, czy urządzeń wodnych, które ostatecznie ma gdzieś wsiąknąć w grunt, w te cieki, no to są te wody, które gdzieś płyną, jak rozumiem, pod ziemią. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, teraz tej pełnej definicji, czy to też można połączyć z którymi gdzieś tam wypływają częściowo. To musiałbym sprawdzić, ewentualnie Pani odpowiedzieć, Pani Ewelinie gdzieś potem w tym pisemnej odpowiedzi, ale generalnie chodzi o te wody, bo to oczyszczanie, czy bezpośrednio wprowadzane do wód, chodzi o to, żeby jeżeli one nie przechodzą przez grunt, który naturalnie jakby oczyszcza, no to muszą być przez to oczyszczone przez nas, ale to są te wody, cieki wodne, które gdzieś tam nie są wodami gruntowymi czy powierzchniowymi, tak? Ale to dokładnie musiałbym jeszcze przypomnieć sobie tą definicję. Uzupełnimy w takim razie. Wiemy dokładnie trochę później. Czy badania wód opadowych zawsze muszą być wykonywane, czy tylko jeśli jest takie wskazanie w pozwoleniu wodnoprawnym? Tutaj pozwolenie wodnoprawne wymusza to na pewno. Użytkownik podstawy prawnej chyba Maciek nie ma, żeby jest przymuszany do badania, tylko że do tego, że urządzenie w pełni działa sprawnie. Czyli jeżeli mamy wątpliwości, że separator działa poprawnie lub dane urządzenie, to warto takie badanie sobie wykonać, żeby mieć podkładkę, że urządzenie działa prawidłowo. Ja z doświadczenia zalecałbym, nawet jak nie ma tego w pozwoleniu wodnoprawnym, to raz na jakiś czas takie badanie sobie po prostu wykonać, czy ten ściek jest właściwie oczyszczany, żeby w razie jakiejkolwiek kontroli wykazać, że mimo tego, że ja eksploatuję i mam książkę, w której pokazuję, że eksploatuję urządzenie prawidłowo cały czas, to raz na jakiś czas, mimo tego, że nie wymaga tego ode mnie pozwolenie wodnoprawne, takie badania wykonuję. Chociaż ja się nie spotkałem, szczerze mówiąc, z tym, żeby w pozwoleniu wodnoprawnym nie było określonej ilości poboru próbek. Tak, to jest jedna rzecz w decyzji, natomiast jeżeli chodzi o te przepisy, o których mówiliśmy wcześniej, to badania są wymagane wtedy, jeżeli urządzenie podczyszczające ma wartość nominalną, przepustowość nominalną większą niż 300 litrów na sekundę i stamtąd te wody wypływają. To wtedy oprócz faktycznie przeglądu jest potrzebne te badanie, to jest te badania, o których mówiłem, że one są tak specyficzne, wykonywane wiosną, jesienią, przy określonych tam parametrach opadowych. Także tutaj przy tych większych urządzeniach tak, wprost w rozporządzeniu,
przy innego rodzaju raczej są albo tak czy inaczej zazwyczaj są precyzowane, nawet jeżeli są w przepisach, to w ustawie, w pozwoleniu wodnoprawnym, tak jak Zbyszek powiedział, będą te obowiązki albo nakładane, albo precyzowane, albo po prostu przepisywane z różnych aktów. No, także... Dobra, a to właśnie w kontekście jeszcze próbek, tutaj pytanie, jak wykonać badania, kiedy opadł brak, skąd wziąć deszcz trwający tak długo, żeby pobrać 3 próbki co 30 minut? Nie mam praktyki serwisowej. Nie mam pojęcia, bo jakby kwestia już, jak się te badania robi, to myślę, że jeżeli Zbyszek wie, to odpowie. Albo... To jest tak, że z tego co ja każdemu zapisane, że w odstępach minimum 30-minutowych, czyli to nie musi być w ciągu jednego deszczu pobierane, z tego co rozumiem. Po drugie, firmy pobierające takie próbki z reguły mają na to rozwiązanie jakieś, żeby te próbki pobrać. Wiadomo, że trzeba mieć deszcz, bo to chodzi o to, żeby przy przepływie tego ścieku, tej wody roztopowej, ten separator pobrać próbki, a nie w momencie, w którym z niego nie wylatuje woda, mówiąc najprościej. Więc firmy na to znają rozwiązanie i w przepisach, z tego co tam pamiętam, zwróćcie na to uwagę, jak Maciek właśnie dzisiaj to przedstawiał, tam jest w odstępach minimum chyba 30-minutowych, a nie, że to musi być dokładnie co 30 minut pobrane. Tak, nie krótszych niż 30. No. Tak. Dobrze, to jeszcze parę pytań, już tak będziemy się zbliżać ku końcowi. Jeżeli pozwolenie wodnoprawne nie nakłada obowiązku budowy separatora, to można pominąć jego budowę na wylocie, nawet jeżeli odprowadza wody opadowe z dróg miejskich? Nie zawsze musi być to, nie zawsze pozwolenie wodnoprawne nałoży ten obowiązek wprost, dlatego że chyba że może uznać organ akurat, że w tym momencie nie jest to potrzebne. Niemniej jednak, jeżeli mamy odprowadzane z utwardzonych powierzchni, to bez względu na to, czy to jest w pozwoleniu wodnoprawnym, czy nie, musimy zachować pewne parametry, bo w pozwoleniu wodnoprawnym zazwyczaj jest tak, że te warunki są badane indywidualnie i przepisywane raczej z operatu, więc tutaj czy będzie konieczny separator, czy można odejść od tego obowiązku w zakreślonych przepisach, organ wodnoprawny regulacyjny ma prawo zmienić te warunki w pozwoleniu wodnoprawnym i teoretycznie jest taka możliwość, żeby on w danym przypadku odstąpił od jakichś warunków, ale to dotyczy kwestii naprawdę indywidualnych i musiałaby Pani jakby z osobami, które projektują, czy sporządzałyby operat wodnoprawny, ewentualnie oni skonsultują się z danym organem, który dla Państwa, tą jednostką, która będzie wydawać te pozwolenie wodnoprawne, wtedy trzeba było to uzgodnić już indywidualnie, bo być może czasami są inwestycje, w których nie ma sensu robienia tego, ponieważ nie jest jakiś, wyobrażam sobie w jakichś przypadkach, że te wody są odprowadzane w taki sposób, że no nie ma konieczności, bo i tak będą te normy środowiskowe zapewnione. Niemniej jednak to jest jedna rzecz, druga rzecz jest tak, więc czasami to może być odstępstwo, ale czasami jest tak, że nawet jeżeli nie ma o pozwoleniu wodnoprawnym, bo nie było w operacie, to i tak trzeba bardzo dokładnie sprawdzić, czy w tym przypadku te odprowadzanie wód do urządzeń wodnych, na przykład z danej odprowadzanej powierzchni, nie będzie wymagało tego oczyszczenia, zainstalowania separatora mimo pozwolenia wodnoprawnego, bo konsekwencje jakby niewykonywania pozwolenia prawnego to jedno, ale tak jak mówiliśmy, tych sankcji może być trochę dużo, a tu te samochody za 300 000 tutaj mogły też podziałać na wyobraźnię, co mówi Zbyszek. Także może być teoretycznie taka sytuacja wyjątkowo w danej sytuacji, danej inwestycji, natomiast no, trzeba to badać jakby indywidualnie, bo co do tej zasady jest tak, że te wody przy wprowadzaniu muszą wpadać te parametry wyjątkowe, o których mówiliśmy, wynikające z tego rozporządzenia w sprawie szczególnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dobrze. To jeszcze tutaj takie mam pytanie, jeżeli wyniki badań wód opadowych lub roztopowych robione 2 razy do roku zgodnie z przepisami są poprawne, to czasami możemy robić przeglądy eksploatacyjne 2 razy do roku, czy najlepiej zlecić to firmie zewnętrznej? Ja osobiście zlecam do firmy zewnętrznej z tego powodu, że
w tym momencie zamawiam firmę, która się w tym specjalizuje. Mam firmę, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby taki przegląd wykonać. I wyniki takiego przeglądu na pewno inspektorowi będą dużo trudniej podważyć niż wyniki przeglądu eksploatacyjnego wykonane przez mojego podwładnego pracownika, któremu nie ma wiedzy i na temat tego urządzenia. No bo nie oszukujmy się, separator nie jest wybitnie skomplikowanym urządzeniem, ale jednak, żeby właściwie go eksploatować, trzeba mieć i tak samo przeglądać, czy czyścić, trzeba mieć odpowiednią wiedzę i po części też duże doświadczenie w niektórych kwestiach, żeby to właściwie ten przegląd wykonać i moim zdaniem, żeby ten przegląd był wartościowy, a nie tylko wpisaniem czegoś do książki eksploatacji. No tu trzeba uważać na przepisy BHP i tak dalej, dlatego że mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi, tak? Proszę pamiętać, do tych, żeby postępować z tymi substancjami, wyjąć je, włożyć do odpowiedniego tam sanitarki, tak, czy samochodu i przetransportować, no potrzebne są odpowiednie zezwolenia, bo to jest związane z pewnymi środkami ochronnymi, więc tutaj samodzielne czyszczenie no, może być bardzo ryzykowne, jeżeli chodzi o zdrowie, życie własne czy pracowników, także tutaj trzeba bardzo mocno uważać, bo rozumiem, że jakby pytanie trochę działa o podstawę prawną, to tak wprost nie zawsze, bo przegląd budowlany musi zrobić osoba z uprawnieniami, ale tutaj raczej się zleca firmom zewnętrznym, ponieważ oni przychodzą odpowiednio wyekwipowani, oni wiedzą, jak postępować z tymi substancjami, oni wiedzą, jak to wyczyścić bezpiecznie dla siebie i dla wszystkich wokoło, przede wszystkim też bezpiecznie dla środowiska i jak to odpowiednio odprowadzić, czy są w stanie zbadać przede wszystkim, jakie substancje tam są, co takiego tam jest do przeczyszczenia i w jaki sposób trzeba to usunąć, bo to mogą być taki rodzaj substancji, może być inny. W separatorach znajdujemy różne rzeczy, najróżniejsze, które mogą, więc tutaj no, trzeba, czasami zdarza się, że znajdujemy no, rzeczy, których nawet trzeba zawiadomić policję i prokuratora, więc lepiej jakby zlecić to firmie, która się na tym zna i ma pewne doświadczenie, niż samemu, bo z uwagi na te kwestie bezpieczeństwa. Także tutaj jednak silna rekomendacja jest do firmy zewnętrznej, która no, ma doświadczenie na rynku i renomę, natomiast no, samemu to może powodować pewne, no, tak jak mówię, nieprzyjemne dolegliwości, chociaż pomimo tego, że wprost obowiązku takiego nie ma. Dobrze, to mówmy się ostatnio dosłownie 2 pytania. Mam właśnie, co w przypadku, kiedy ważność pozwolenia wodnoprawnego dobiega końca, właściciel wystąpił o nowe pozwolenie, ale procedura trwa tak długo, że nie uzyska prawomocnej decyzji przed końcem poprzedniego pozwolenia. Czy działanie w okresie pomiędzy końcem poprzedniego a uprawomocnieniem nowego stanowi wykroczenie? Tak, z tym, że gdybym ja był na miejscu takiej osoby, która złożyła odpowiednio dokumenty i ta procedura się przeciąga ponad określone w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego terminy, czy 30, czy tam dopuszczalne chyba do 10 i nadmiernie się przedłuża, no to ja bym wtedy zaskarżył taki mandat do sądu i jednak poszedł i wykazywał sądowi, że że nie miałem tego pozwolenia, nie wynikało z mojego zaniedbania, bo ja złożyłem te dokumenty odpowiednio wcześniej, tylko z winy organu regulacyjnego. No i wtedy bym walczył o uniewinnienie z uwagi na to, że no, nie jest to zależne ode mnie, bo wykroczenia są przestępstwami, czynami zabronionymi, zawinionymi, więc jeżeli nie ma szkodliwość społeczna tego czynu jest znikoma, bądź nie ma podstaw do tego, żeby obwiniać tutaj obwinionego w tym przypadku, z uwagi na to, że organ postępuje za długo, no to wtedy w mojej ocenie nie należy się to, nie popełni on wykroczenia w takim przypadku. Podejrzewam, że Wody Polskie by nie nałożyły mandatu w tym sytuacji nawet, bo jeżeli to jest z ich winy, no to trudno by, żeby karały za to. Także, ale nawet gdyby się taka sytuacja, to ja bym albo odmawiał mandatu i prosił o skierowanie wniosku do sądu po to, żeby mieć w sądzie możliwość udowodnienia, że nie nastąpiło to z moich działań. I to tutaj jest takie ostatnie pytanie. Wybrałam. Niektórzy projektanci posiłkują się obliczeniami na podstawie polskiej normy.
aby wykazać, że wody deszczowe z terenu zakładu nie przekraczają maksymalnej ilości zawiesień i substancji ropopochodnych. Jak to może być zinterpretowane przez inspekcję wodną w przypadku kontroli? Czyli inspekcja wodna będzie badała przepisy prawa. Jeżeli wprowadzenie danego urządzenia wymaga stosowania polskich norm, albo to urządzenie zostało zamontowane, bo był taki wymóg czy przetargowy, czy inwestora, no to jest to czymś innym trochę niż to, co bada inspekcja wodna, dlatego że nie przypominam sobie, żeby oni mogli kontrolować zgodność z tymi normami. Normy raczej są pod kątem kontroli budowlanej i tutaj bardziej w tym kierunku by to szło. Natomiast nie, wydaje mi się, że będą badali raczej to, że mają obliczenia polskie normy, ok, ale trzeba sprawdzić, czy jednak te normy są kompatybilne z wskaźnikami określonymi w rozporządzeniu. Tam są te substancje. Czyli innymi mówiąc, obowiązujące są wskaźniki wskazane w rozporządzeniu i wszelkie inne normy, które u nas powinny być z tym kompatybilne. Jeżeli nastąpiłaby sprzeczność, to inspekcja wodna będzie badać rozporządzenie, a nie normę. Jeżeli jakby pytanie do tego zmierzało, tak? Czyli oni powinni mówić, jeżeli postąpią inaczej i będą próbowali właśnie państwo dopełnili norm z rozporządzenia, a oni twierdzą, że w polskiej normie jest inaczej, teoretycznie sobie tego wyobrażają taką sytuację, no to moim zdaniem macie państwo prawo się bronić spokojnie, że przepisy prawa zostały zachowane, tak? Bo ważne jest tutaj to ustawodawca, czy w tym przypadku prawodawca w postaci rozporządzenia określił jako normy bezpieczne dla środowiska. Mogą się posiłkować, ale trzeba sprawdzić jednak, czy te wskaźniki są zgodne z tym, co jest w rozporządzeniu. Jasne. Dobra, super, bardzo Wam dziękuję tutaj Zbyszek Maciej za te wyczerpujące odpowiedzi. Zostały tam bodajże jeszcze 2-3 pytania, ale już odniesiemy się do nich też mailowo, w sensie otrzymają od nas Państwo odpowiedzi na piśmie, czy wszystkie. Tak jak mówiłam wcześniej, otrzymają Państwo od nas nagranie z tego spotkania. Wyślę też tą książkę eksploatacji separatora, w którym pokazywał Zbyszek, więc też jakby Państwo, jaką będziecie mogli sobie wdrożyć, będziecie mieli wzór właśnie w formie PDF-a, ale też wyślę jakby kontakt i gdyby Państwo chcieli skonsultować swój przypadek, to też tak na pewno przekażę jakby tutaj dane, gdzie moglibyście się skontaktować z naszym serwisem, pewnie tutaj właśnie ze Zbyszkiem, żeby umówić się na spotkanie i ewentualnie właśnie indywidualnie trochę omówić swoje przypadki. Z mojej strony i też w imieniu kolegów bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie, za tą cierpliwość. Naprawdę dotrwaliśmy w bardzo dużej frekwencji i od początku ta frekwencja się nie zmieniła znacząco, więc zakładam, że to był dla Państwa ważny temat. I mamy nadzieję, że do zobaczenia chociażby za tydzień, tak jak mówiłam, webinar o przelewach, ale też na innych spotkaniach organizowanych przez Ecole Unicol. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.